Siemaneczko widzowie, z tej strony Godla. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Cryptopolis. Już za chwilę powiemy sobie o tym, co w nim będzie i oczywiście kto będzie brał w nim udział. Nie przedłużam więc i zaczynajmy. Teraz zanim zaczniemy sam podcast, to oczywiście się przedstawimy. Będziemy tak robić przed każdym podcastem, bo przecież zawsze może nas słuchać ktoś nowy, ale jeśli już nas znacie, no to tą część możecie sobie troszkę przewinąć. Zacznę oczywiście od siebie. Ja się nazywam Daniel Kucner, mój nick to Godlike. Jestem redaktorem naczelnym serwisu Game Only, no i do tego też recenzuję gry, co zresztą bardzo lubię robić. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc przynajmniej mogę udawać przed wami, że coś tam wiem na temat technikaliów. Gram głównie na konsolach, natomiast najbardziej ze wszystkich gier lubię gry strategiczne i ekonomiczne, w które, uwaga, też gram na konsoli. No, jestem trochę porąbany, ale myślę, że na pewno się polubimy. Cześć wszystkim, ja mam na imię Kamil, a szerzej znany na platformie X jestem pod pseudonimem Imprezka1, gdzie lubię sobie pogadać o gierkach, popisać, porozmawiać z ludźmi na podobne tematy. Moje ulubione gatunki gier to RPG, CRPG i Souls-like'i. Zapraszam wszystkich serdecznie do odsłuchu, mam nadzieję, że będzie się podobać. Siemanko, Rafał z tej strony, co niektórzy mogą mnie już znać jako Free Benny. A o wykształceniu raczej nie będzie tu gadki, bo to nie ma związku z tematem. Graczem jestem od ponad 30 lat, głównie konsolowym. Można powiedzieć, że weteran FPS-ów wszelakich, głównie multi, począwszy od Unreali, Quake'ów, Doomów, przez CS-y, kody, po BF-y i tak dalej. Aktualnie staram się od tego odcinać dla własnego zdrowia psychicznego. No a poza tym co? Gram we wszystko co dobre, może poza strategiami. W moich żyłach płynie Bloodborneum. Na początek porozmawiamy sobie o prawdziwej bombie, która niedawno zatrzęsła polską scenę giereczkową, czyli o likwidacji polskiego oddziału PlayStation. O co tutaj chodzi i jaki ma to wpływ na nas graczy. Następnie mamy kolejny wystrzał z armaty i kolejne zwolnienia, tym razem po stronie Warner Bros., który zamyka uznane studia jak na przykład studio Monolith, odpowiadające za wspaniałego Fira oraz Śródziemie Cień Wojny, a także firmę Player First Games, odpowiadającego za Multiversus. Nie może zabraknąć również Elden Ring Night Rain, którego testy wywołały takie dość mieszane uczucia graczy. Jedni mówią, że gra jest po prostu świetna, że jest zajebista, drudzy mówią, że jest naprawdę kiepska. Pytanie, jak jest naprawdę. Następnie zajmiemy się Avowed, czyli produkcją, która zdążyła już mocno podzielić graczy. Wiele osób na ten tytuł, tak samo jak na Elden Ringa, narzeka. Z drugiej strony oceny recenzentów oraz graczy na Steam są mocno pozytywne. Jak więc jest naprawdę? Ostatnia sprawa to Gothic Remake, no i jego już dość niesławny prolog, który spotkał się ze sporą krytyką graczy. Bardzo dużo ludzi wypomina tutaj kiepską optymalizację, drewniane animacje i błędy w mechanikach. Poznajcie naszą opinię na temat Gothic Remake. I zaczynajmy! No dobra, to zaczynamy od bomby. Pewnie wszyscy już o tym słyszeli, ale i tak takim słowem wstępu. Tuż po północy, 20 lutego w polskim Giereczkowie gruchnęła wieść o tym, że PlayStation Polska zostanie zlikwidowane. Ja z reguły mówię, że jakiś portal ujawnił to w internecie, tak, ktoś tam ujawnił i tak dalej. Tym razem było trochę inaczej, bo akurat tą informację ujawniłem ja, także tutaj wiem wszystko z pierwszej ręki, że tak powiem. Także zrobił się niezły młyn już wieczorem. Rano się zrobił jeszcze większy młyn. No i zresztą w tą sprawę też się włączyli wszyscy duzi gracze, czyli tam Rysław, Nierysław, inni tam redaktorzy i tak dalej. Później tą informację potwierdził także CD Action oraz serwis Spiders Web. No i teraz najważniejsze pytanie, co likwidacja polskiego oddziału PlayStation oznacza dla graczy? Jako że ja ujawniłem tę informację, to może zacznę ja, pozwolicie akurat. Bo tutaj, No, najlepiej chyba. Bo tutaj wiem wszystko akurat od początku. Jeżeli teraz chodzi o konsekwencje, jakie mogą być, no to z tego co wiemy, one nie powinny być jakieś wielkie dla graczy, bo rozmawiałem z Rysławem, ja tam też z nim wszedłem w interakcję i na Twitterze i potem też rozmawiałem prywatnie. On mówił, że
ten polski oddział PlayStation nie brał jakiegoś wielkiego udziału, jeżeli chodzi w ogóle o gry. Większość tam robił ten europejski, a polski oddział PlayStation od jakiegoś czasu już też nie robił tłumaczeń. Także jeżeli chodzi o tłumaczenia, to tutaj mówi Rysław, że mamy ciepłe papcie, tutaj nic się nie zmieni. No to Także- najważniejsze. Tak, także tym bym się nie przejmował. Natomiast ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz, bo no, ten polski oddział nie robi tłumaczeń, tak? Także niby mamy ciepłe papcie, robi ten europejski. Natomiast jeżeli polskiego oddziału nie będzie, to jest pytanie, czy europejskiemu będzie się dalej chciało robić te tłumaczenia, tak? To jest pytanie otwarte, które ja pozostawiam bez odpowiedzi. Myślę, że może im się chcieć, natomiast myślę, że też może być taka sytuacja, że na przykład będzie dubbing tylko tekstowy, tak? Znaczy, nie dubbing, tylko będzie wersja tylko tekstowa bez dubbingu, tak? No jak mamy grę No bo- często w grach z Japonii na przykład. No na przykład, no bo mogę to sobie wyobrazić, że skoro likwidują polski oddział, no to chcą ciąć koszty. Skoro chcą ciąć koszty, no to podejrzewam, że mogą zrezygnować jednak z tego dubbingu, tak? Czy Nie może jest to też się dla odbić mnie- w drugą stronę, wiesz, że dubbing będziesz miał, tylko zaczną sępić kasę i wiesz, aktorzy będą Możliwe. no Gorsi, brani, tak? wiesz, no nie No, na wiadomo jakości skąd, to nie wiadomo straci. kto i Możliwe. wiesz, no i zawsze ten dubbing stał na wysokim poziomie u nas, Tak. nie? Znaczy, ale zdarzały się myślę, tam przypadki, ale tak to generalnie tak, było ale nieźle, to nie? wiesz, no a teraz Wyjątek przejdź na od drugą reguły. stronę barykady i jak tam się trafia dubbing, no to To się flaki przewracają. to jest tragedia. Sam chyba ogrywałeś nawet Indiana ostatnio. No to się nie da grać po polsku, nie? No tam ogólnie... Także wiesz, to może być- Bywało gorzej, tak? Bywało Znaczy gorzej, wiesz, ale... no tak, ja wiem, wiesz, tu nie chodzi o to, teraz tam nie będziemy, wiesz, o tym gadać, tylko że no może być taka sytuacja, nie? Tak, że tak, no okej, podejrzewam, że dubbing może będą, tak być. ale jakościowo może polecieć mocno w dół, nie? Może, jak najbardziej. No tego się obawiam. Tutaj jeszcze chciałem jeden temat poruszyć, bo tam sporo osób też mówiło, że z jakiej gruchy w ogóle ten oddział się likwiduje, że tak zajebiście mi szło i w ogóle. No tutaj ja powiem, że ja mam, że tak powiem, kontakt z tym polskim oddziałem już od jakiegoś czasu, od paru lat, tak? No i widzę, że tak jakoś nie za wesoło tam się działo ostatnim czasem, tak? Jeżeli ktoś miał z nim właśnie jakiś kontakt, taki insight, na przykład jak ja, jacyś redaktorzy, recenzenci i tak dalej, no to widział, że tam właśnie jakoś jest niewesoło, że ten oddział traci zresztą swoją niezależność, co zresztą potwierdził też Spider's Web na przykład, tak? Bo Spider's Web wykorzystał jakieś swoje źródła, ja mam swoje i potwierdziłem tą informację o tej likwidacji, a Spider's Web się jeszcze dokopał do tego, że tam były duże problemy, że europejski oddział przejął od nich bardzo dużo obowiązków, no i ten polski praktycznie nic nie mógł robić, tak? On od wszystkiego był zależny od tego europejskiego. No i finalnie wyszło jak wyszło, że w sumie nie jest już potrzebny. Także mi się wydaje, że konsekwencje nie powinny być wielkie, mam nadzieję, a jeżeli będą, no to jakieś takie, że po prostu będzie najwyżej gorsza jakość tych tłumaczeń. Nie powinno być tak, że nie będziemy mieć w ogóle tych tłumaczeń, także o to byłbym spokojny. No to, Dobra, to jest to tyle, najważniejsza jeżeli chodzi o informacja moją tak część. naprawdę. To jest jedyna rzecz, o którą się obawiałem właśnie. Ja ogólnie myślałem, bo nigdy nie zagłębiałem się, tak naprawdę nie interesowało mnie to tak szczerze, kto się zajmuje dubbingiem, nie? W sensie tam wewnętrznie kto za to odpowiada. Różnie, Czy tam bardzo polski różnie oddział, jest. czy europejski, czy... Tak, nie, ja wiem, ale właśnie obawiałem się tego, że właśnie te tłumaczenia, wiesz, że to ucierpi. No i tam Rysław wyjaśnił, że to i tak zawsze była firma zewnętrzna, Tak, albo tak, tak. inny oddział, który tam się tym zajmował, także, że nie ma co się martwić. No mówię, tu jedynie co, no to jakościowo, żeby nie spadło. No, No i tak. idąc dalej, ja nie wiem, poza social mediami, to ten polski oddział, to czym on się jeszcze zajmował w ogóle? Supportem No, polski samym oddział- sobie. Czego? Wiesz, oni No ale ten organizują eventy. support to przecież też był taki, że tam... Znaczy No ja dobra, no akurat to fakt, nie narzekam wiem, tak ile było strasznie tych na ich eventów tam, support. bo to... Nie był zły, ale eventy oni Wiesz, organizowali. ty ich znasz, powiedzmy, face to face, tak? To też No jest tak, inaczej, to masz inny No. kontakt, nie? Ale tak jak my z zewnątrz, to wiesz, czy na social mediach, czy gdzieś cokolwiek, jakakolwiek próba komunikacji z nimi, to jest zawsze ta sama odpowiedź. Zadzwoń na infolinię i podają ci numer, który i tak jest nieaktywny, albo nikt nie odbiera, nie? Czy, Tam no w ja ogóle jest dodam taka od siebie, sytuacja- że mi ratowali No. dupę po kradzieży konta. I to była Tak, akcja w oni 2 dni. potrafią ogarnąć tam na tym. Znaczy przez telefon potrafią Znaczy nie, ogarnąć. to jeżeli
jeżeli o to chodzi, to ja nie powiem, bo też kiedyś miałem problem, że tam coś kupiłem, jakieś tam pakiety potężne i oczywiście wszystko mi chuj strzelił. I tak jakbym tego w ogóle na koncie nie miał, to tak samo, wiesz, jeżeli o to chodzi, jak już tam się z nimi jakoś udało porozumieć, to ogarnęli to w moment, nie? To fakt, że nie miałem żadnego problemu tam, żeby uzyskać pomoc, nie? Tylko wiem, że ludzie ostatnio, no to mieli, i to od dłuższego czasu już, no powiedzmy pi razy oko od roku, bardzo ciężki kontakt z nimi, nie? Żeby cokolwiek tam uzyskać, wiesz, jakieś informacje. Także to jest to, co mówisz. Może faktycznie tam się długo coś działo, nie? Tak, no to jest Nie dokładnie wiem, szkoda, to, co na szkoda przykład ludzi Spider przede zrobił, wszystkim, bo tak? z tego co wiem, no ci ludzie tam w porządku, wiesz, no młoda ekipa, no zawsze szkoda, tak, ludzi, no No ale szkoda, no no co? ja też znam. Korporacja, wiesz, wiadomo, nie? Zjada mniejszych i stwierdzili nie potrzeba, no to elo, tak? No jak jeszcze im Tu zabrali, nic wiesz, nie zrobimy, obowiązki mówię, i ja mam wszystko. tylko, ja mam jedynie, no dokładnie, jedynie co mnie tam martwiło, to te tłumaczenia, ale no to tam powiedzmy, naprostowali mnie z tym inni i mam nadzieję tylko, że jakoś nie spadnie i będzie dobrze, a ludzie, co stracili pracę, mam nadzieję, że sobie znajdą, a nawet i u konkurencji, i chuj niech Sony płacze. No ma być podobno w maju jakiś przetarg, tak? Tam CD Action, o ile pamiętam, dotarło do informacji, że w maju ma być przetarg na nową agencję, która będzie obsługiwać właśnie Sony, bo oni ten polski oddział mają już kasować, tak? Także zobaczymy, co to będzie za komunikację z klientami, kto tam będzie obsługiwał i tak dalej. Czas dobra. pokaże, tak naprawdę. Teraz imprezka. Jeszcze masz jakieś pytania co do tego tematu, czy tam chciałbyś coś powiedzieć? Ja generalnie to przede wszystkim tak, no, temat praktycznie jest wyczerpany. Ja jedyne co mogę tutaj Wyrzuć dodać to... swoje żale. Możesz jedyne, pojechać, co bo mogę- niedługo i tak nie będzie, także. Nie, ale ja tam nie mam do nich co pojechać, bo tak jak mówię, ja miałem kontakt z supportem spoko, generalnie rzecz biorąc, nie miałem co narzekać, a druga rzecz, że jak ostatnimi czasy, od kiedy tam jakieś te rzeczy w internecie się robi, człowiek się kontaktował już z konkretnymi osobami, no to zawsze każdy odpisywał, wszystko fajnie, kontakt, wyjaśniali jak się człowiek o coś zapytywał, więc ja tam złego słowa nie powiem, bo generalnie to ludzie stoją za tym, a nie sama firma. To w firmie można mieć dużo zarzucenia, no ale ludzie byli w porządku, przynajmniej w mojej opinii. Tak, no u mnie też było w porządku, także no ja się nie czepiam, No tak. co no, życzymy jak najlepiej tam wszystkim, No, co stracili Przede wszystkim pracę z na ludziom, podstawie. ludziom generalnie. No szkoda chłopaków tam No i zawsze dziewczyn. ludzi szkoda zawsze, no. No ale miejmy nadzieję, że to nie wpłynie na szczęście na nic i dla graczy, tak? Mam nadzieję, że tutaj wszystko się rozejdzie jakoś że po prostu. na nas, na graczach, że to się nie odbije i dalej będzie tak jak jest, no. No dobra, to skoro Chyba, żeśmy że się szybko wyczerpali Francuzi temat. będą tym zajmować, to... Tak, żeśmy dość szybko wyczerpali temat tej bomby, także przejdźmy dalej. Przejdźmy teraz do równie świeżej sprawy, czyli do firmy Warner Bros. Informacja o tym, że ona ma zamiar zlikwidować swoje 3 ważne studia, m.in. cenione studio Monolith, podał dosłownie parę dni temu taki znany gościu Jason Schreier, to jest taki znany leaker. On jest bardzo wiarygodny, także tą info można praktycznie traktować właśnie jako pewniak. I teraz pytanie, czy to jest, czy szkoda wam jest tego studia, tego Warner Brosa? Może ty, Ben, zacznij, bo widziałem, że ta sprawa cię poruszyła na Twitterze. To może ja zacznę, tak, mnie to, no kurwa, ruszyło mnie to, bo dobry tydzień przed całą tą informacją zainstalowałem sobie właśnie jeszcze Śródziemie Cień Wojny, to jest ostatnia w sumie ich gra, tam w 2000 bodajże 17 wypuścili, Fajna no wiadomo, była. Władca Pierścieni i tak dalej. Zajebista. Też No grałem, i zajebiste. właśnie poruszyłem temat tego całego systemu Nemesis, który tam opatentowali chłopaki Tak, przy tak, robieniu tak. właśnie pierwszej części. Zajebiste to było. Warner Bros. W ogóle go opatentowali i w sumie wrzucili w te 2 gry, po czym wjebali go do wora i system Tak. w tym I momencie chuj. jest nie do ruszenia. Tam bodajże do 2036 roku nikt nic z nim nie może zrobić. Tak? Także Masakra. ja to się złapałem za głowę i w ogóle biorąc pod uwagę, że to byli goście, którzy zrobili Fira, oni zrobili Condemned, oni dawno temu, oni przy Blodzie pracowali, Grunty jeszcze robili kurwa, to oni jest chyba. studio z taką, Nie wiem, czy znasz z tę taką grę. historią, Shogo, ja nie wiem Shogo czy, też czy grałem, ludzie tak, ogarniają, zajebiste to było. Shogo, Mobile Armor Division, no tam było Zajebiste naprawdę, to tam było było. Alien vs Predator, któreś oni też robili, to oni masę dobrych gier zrobili i mieli
Nie wiem, no mieli historię, wiadomo, że tam część ludzi, większość ludzi, którzy przepracowali wcześniej, no to już tam nie robili, ale nawet biorąc pod uwagę te ich ostatnie gry, gdzie tam po firze właśnie te Middle Earthy były całe, te Shadow of Mordor, Shadow of War, no i teraz jeszcze ten Wonder Woman, który robili i tam, nie wiem, wchodzą pogłoski, że 100 milionów utopione O kurwa. i Grubo. przecież gra w ogóle anulowana. Studio zamknięte, także ja nie wiem, co tam się w ogóle stało wewnątrz, co tam się musiało zadziać, że taka sytuacja się stała, że nie dość, że anulowali tytuł, to jeszcze od razu studio zamknęli. Znaczy to oni jest chyba w ogóle jakieś problemy finansowe ma ten Warner cały, wiesz? Nie wiem, tego, ten co Warner wiem. to jest... to już nie jedni nieraz mówili, że właśnie ten system cały Nemesis, opatentowanie przez nich tego, że nikt z tego już nie może korzystać i oni sami z tego nie korzystają w żadnych grach, a to naprawdę to był tak zajebiście No, to rozbudowany była nowość, system. nie? Jeżeli ja się mogę To wtrącić była nowość, tutaj, ale Benie, to przede jeszcze, wszystkim fajnie. No, chciałem się na sekundkę wtrącić. Ja chciałem w ogóle się do kwestii odnieść, kto w ogóle daje patenty na takie rzeczy? Dlaczego oni w ogóle mogli opatentować takie rzeczy? Kurwa, No przecież bo to jest ich szczerze, pomysł, nie- zgłosili to nie do wiem, urzędu nigdy się w to nie patentowego. zagłębiłem. To jest w ogóle Proste. to jest jakieś to jest w porąbane. ogóle- No, to jest- przecież Tak. tego w ogóle nie powinno dać się opatentować. No kurwa, no. Znaczy wiesz, to jest na zasadzie teraz ktoś wymyśli podobny system, cokolwiek niech będzie I się działać tak przypieprzą samo zaraz. i ci będą przypierdalać i wiesz, i uwalać projekty przez to, nie? Przecież to jest, w ogóle nie jest- powinno to jest przejść. chore. No. Przecież to jest porąbane. I Oczywiście, teraz że tak. kisi się ten pieprzony system w szufladzie przez to, że oni, wiesz, opatentowali, to jeszcze kij wie do kiedy i nie można z tym nic zrobić. No jakieś chore. No to jest. jedyne no co mówię, to można już ci poprosić oddaję o zgodę głos. i zapłacić. No tak, ale to oni nie wiem, czy oni będą szukałem chcieli sprzedać to w informacji. ogóle, nie? No raczej wątpię. Tam czytałem informację, to że Warner wrzuca ten cały system do wora na tą chwilę i on jest nie do ruszenia do 2036, także 10 lat, 11 z głowy, nie? I mówię, ktokolwiek podobny system coś będzie chciał kombinować, to ci mogą wlecieć i wszystko, wiesz, blokować. Tak. No, bo to jest, I do sądu, kurwa. No nie, chore. No i Mówię, no nie wiem, co prawda, tam no. się zadziało, ale Warner Bros. To już od jakiegoś czasu tam lawiruje, jakieś dziwne decyzje podejmują z tymi studiami, wiesz, tną budżety i tak dalej, wydają jakieś totalne, odjechane, dziwne gry, nie wypały i wiesz, no nie wiem, tam grubo się musi dziać, nie? Jakieś po prostu krawaty tam są kompletnie bez pojęcia, tak? Powiedzmy to szczerze. No i dokładnie, tyle, tak. tam to ktoś wszedł, kurwa, wiesz, i myślą, że powiedzmy licencja zrobi swoje, nie wiem, może oni z tą Wonder Woman to się obsrali po tych całych Suicide Squad, nie? Może nie wiem, bo tam tragedia w ogóle wyszła, tak? No to nie wypał, wiesz, konkretny. No I u nas Przemek miał może nieprzyjemność stwierdzili, recenzować. że może stwierdzili, że dobra, odpuszczamy DC na razie, albo stan gry, no wiesz, no nikt nie wie, tak naprawdę. Ale czy szkoda w faktycznie każdym może razie gra ich. stwierdzili, że wiesz, tu już 100 banik uwalone, a gra no nie reprezentuje tego, czego oni by oczekiwali, chociaż to też, wiesz, można se gdybać, bo mogłoby być zupełnie inaczej, a im się wydaje, że nie zarobią, to chuj uwalamy, nie? No, że Sony tak zrobiło z No, Days Gone na przykład, nie? Mi szkoda niemiłosiernie tego i ja jestem ciekawy, kto jest, właśnie muszę poszukać, te licencje do tych tytułów, co oni robili, na kogo to teraz to wszystko przechodzi? Jak to jest? Znaczy chyba WP to ma jako firma matka ich cały czas, nie? Ale powiedzmy te wcześniejsze, no bo to przed Warnerem, no tam oni jeszcze wypuszczali inne gry, no to nie był zawsze Warner, tak? Także... Wiesz co, ja w sumie mogę sprawdzić. To wiesz co, niech może Imprezka się wypowie tutaj na ten temat, a ja przy No bo okazji tam na to przykład sprawdzę, miałeś dobra? tego Condemned, miałeś Fira, miałeś Alien vs Predator 2, no już tam nie będę wyciągał jakichś tam Bloodów coś, bo to wiesz, Dobra, to jest ja tam już sprawdzam. 90 któryś rok, no. A ty jedziesz JJ? Imprezka? Co tam powiesz na ten temat, byczku? Ale ja to w ogóle, wiesz, mnie to ta informacja tak naprawdę nie ruszyła, bo ja nie byłem Mówisz? nigdy targetem ich gier. Więc Oj. nie, wiesz, Ale i tak szkoda studia. No, znaczy no rozumiem, wiesz, i tak dalej, ja nie? bardziej... No ale bardziej- co, Fira nie grałeś nigdy? Ani nic? Znaczy, no grałem dawno temu, ale to była w sumie jedyna produkcja. Ja nie grałem w Shadow of Mordory i to wszystko. Mam te tytuły, ale nie grałem nigdy w to. No to widzisz, teraz
Musisz nadrobić, na byczku, grobie kurde, postawić no. krzyżyki, nadrobić. No. Dokładnie, no, przecież takie dobre gierki zostawił, nie grał, no jak to jest możliwe, no Nie no, kurde. Śródziemie, Mordor i wojna to są naprawdę, to są zajebiste jeszcze teraz, bo tam... Trylogia Sztosa, Tym- kurwa, no. No, Jak to mogło być Shadow of nieugrane? War mocno popaczowali, także no... No, musisz mam sobie możliwość ponadrabiać. sprawdzić, no mam to na deku, więc wiesz, jakoś tam kiedyś No to koniecznie po 5 trzeba. złotych było, czy po ileś, jakieś grosze na kluczykarni. No to my bardzo polecamy jakby co. No ale w każdym razie mówisz, że cię tu nie ruszyło, tak? Także w No sumie nie, masz no to w gdzieś. sensie, no wiesz, generalnie jeśli chodzi dla mnie jako odbiorcy, nie, wiadomo, jeśli jako człowiek, no to szkoda ludzi, taki sam case jak z Znaczy tu PlayStation, nawet tak? wiesz, nie chodzi, że tam, że no wiadomo, szkoda ludzi, ale tu kawał historii, wiesz, to jest studio, które naprawdę kawał dobrych tytułów narobili i... No szkoda ich po prostu, tak po ludzku, tak? No to Dobra. w tej kwestii to wiadomo, no to racja, to jest to fakt. Sprawdziłem teraz te trademarki, o których właśnie przed chwilą mówiliśmy. Tutaj jestem na stronie Justy. Jeżeli chodzi o Shogo, to trademark, czyli ten, no jak to się nazywa po polsku? Znak handlowy. Znak towarowy, znak towarowy, dobrze, dzięki. Jeżeli chodzi o Shogo, no to był właścicielem Warner, ale już nie jest, bo jest wycofany w ogóle znaczek, z tego co widzę. Jeżeli chodzi o Condemned Criminal Origins, tak samo, status cancelled. Serio? Fear jest abandoned, także nie ma znaku towarowego już. No Ja także pierdolę. większość jest porzucona w ogóle. Abandoned, Masakra. cancelled i w ogóle lipa, także jeżeli chodzi o to, to w sumie każdy mógłby coś z tym zrobić, bo wszystkie są powycofywane, tak? A to może, powiem ci, że z drugiej strony może i dobrze, może chłopy założą jakieś nowe studio, ktoś innych ich przygarnie, No może, wiesz, najlepiej by coś, chyba było. i coś pójdą w tą stronę i odświeżą coś, wiesz, z tych tytułów, bo tu może ich blokowali, może coś, no No cholera. może, bo Warner Także- pewnie by, wiesz, tak samo zrobił jak z tym Nemesis. Wziął kurwa, schował do szuflady i elo, nie? I, No, do wora i elo. no, do wora i elo. A tak to No może wiesz, ktoś przynajmniej coś z tym myśl- zrobi, nie? To odnośnie tych znaków handlowych i tych, no, jak to się nazywa, patentów, no to jest kwestia No. taka, że po prostu Warner właśnie, jak mówicie, to jest to jest też zajebiście stara firma i tam są generalnie całkowicie inne myślenie, tak jest przynajmniej moim zdaniem i moje zdanie i widzę to po w pewnych aspektach i po prostu oni traktują swoje rzeczy jako ich dobro własne i starają się to blokować jak tylko mogą, żeby nikt tego nie mógł użyć. I tak jest z wieloma rzeczami, z filmami i nie tylko, bo nie tylko, wiecie, no Warner ma pod sobą wiele rzeczy i te rzeczy wszystkie Tak. mają na to i te rzeczy wszystkie są tak kitrane często, że nawet na przykład z tego, co się orientuję, no to też filmy na przykład, zanim wyjdą gdziekolwiek indziej poza w kino, no to tutaj musimy długo czekać, żeby byli na jakimś VOD. No bo oni tak właśnie, no wszystko chcą, że tak powiem, wyciskać do ostatniej kropli i wszystko chować, tak? Do szuflady, tak? Krawaciarze typowi. Krawaciarze, tak. Chciwi krawaciarze, tak powiem. No i niestety, no możemy tylko zapłakać nad losem tych studiów, no bo nic nie możemy w tej sprawie zrobić. No bardzo szkoda, że takie właśnie zasłużone studia niestety z dupy nagle w sumie zostają zlikwidowane, tak? Bo my nawet w sumie nie wiemy, co tam się odwaliło, bo też nie podano komunikatu, także totalnie z dupy. Chociaż jakiś czas temu pamiętam, że już ten Warner coś tam gadał, że chce chyba spylić to, tak? Chyba, nie wiem, z rok temu czy dwa, coś było Co takiego. jest z tym netem? Coś była jakaś taka sprawa, że właśnie oni coś mówili, że chcą spylić i w sumie nikt chyba nie chciał tego kupić. Potem oni drugi raz chyba chcieli to spylić i ktoś tam chciał kupić, ale za mało wziął. A za trzecim razem, no to już teraz jest likwidacja totalna, tak? No nie wiem, no nie orientuję się w tej kwestii, nie obiło mi się to uszy, jakoś Dobra, przeszło to. wywaliło mnie na moment z Discorda. A Nie nie szkodzi, słyszałem, nie nic nie szkodzi. działo. Będziemy Discordowy, wiadomo, Discord w formie. Discord w formie, tak, jak zawsze. zawsze. To jest gówno przeokrutne. Dobra, przejdźmy teraz do następnego tematu, czyli do Elden Ring Night Rain, czyli do gry, którą ogrywaliście we dwóch, bo ja akurat nie ogrywałem. Niedawno odbyły się network testy właśnie tego tytułu. Przez kilka dni można go było ogrywać zupełnie za darmo, no i przy okazji oczywiście go testować. To była świetna okazja, żeby go sobie tak sprawdzić właśnie za darmola. Sęk w Jak tym się ktoś natomiast- załapał do testów. Jak się ktoś No, załapał do testu. Trzeba było się zgłosić, były Sęk jednak widełki. w tym, że opinie graczy po tym teście są dość skrajne.
Tutaj akurat powiem, że opinie, jeżeli chodzi o Benego imprezki, to tutaj są dość pozytywne. Natomiast widziałem, że kłóciliście się z Aureliuszem chyba na Twitterze, że on mówił, że ta gra jest właśnie słaba, czy coś takiego. Było chyba coś takiego na Twitterze, tak? Uważam, że po prostu jest gra na było. kilka godzin na weekend, a nie po prostu na wiele set godzin. Na dłużej. No dobra. Czyli jedni twierdzą, że ta gra jest wprost zajebista, mają właśnie bardzo wysoką opinię. Drudzy wprost przeciwnie twierdzą, że to jest kompletne rozczarowanie. Pytanie, jak jest naprawdę, bo ten Elden się mocno różni od tego poprzedniego, to jest totalnie inna gra, jeżeli chodzi o te mechaniki. Elden to jest tylko Imprezka- bazą tak naprawdę. W Tak, sensie, imprezka może ty zaczniesz, bo wiem, że ty uwielbiasz tego Eldena, także możesz jechać. że generalnie to tak. No ja to się zapisałem pierwszego dnia, jak wyszły testy, możliwość zapisania. No i dostałem tego samego dnia, bo dostałem maila, że po jakimś czasie, nie wiem, tam po 3 tygodniach chyba, że dostanę się na dostęp, tylko po prostu kodzik przyjdzie 10. Ostatecznie kodek przyszedł chyba 9, czyli wcześniej. Zresztą dawałem post o tej kwestii. No i no tak, ogólnie to tak, jeśli chodzi o same testy, to pierwsze testy to działały 20 minut z 3 godzin. Serwery wyrąbało. Tak, serwery, coś tam się działo. Ale w plus dla From Software, bo dali dodatkowe jeszcze 3 godziny następnego dnia. Aha. Więc No tak. spoko. I tak, ja zagrałem w sumie, żeby was nie skłamać, nie wiem, w sumie 2 pełne sesje, 3 pełne sesje, jakoś tak? Coś koło tego. Znaczy po 3 godziny, tak? No, coś takiego. No bo to tak puszczali, Tak, no. Mhm. Chciałem sprawdzić na telefonie w tym. 4 czy 5 dni po 3 godziny, z czego 4 dni po 3 ten drugi godziny. dzień właśnie były 2 sesje. 2 sesje były. 3. Bo była rano, dodatkowa była w A nie południe i po wieczorem była jeszcze dobrze, jedna. no i wieczorem, okej, dobra. Tak, bo ty No, wtedy no, ze mną jasne. grałeś. Pierwszy raz, bo kupiłeś kodzik. Także tak. No i co mam powiedzieć? Ja powiem tak. Jeżeli ktoś tam oczekiwał Souls-like'a, no to się kompletnie zawiedzie. Bo to po prostu Elden Ring sam w sobie jest szkieletem, czyli coś, z czego zostało zaczerpnięte. Ale ja osobiście uważam, że mądrze zaczerpnięte. My dostaliśmy tak naprawdę tylko wyrywek tego, co dostaniemy tak naprawdę na samą premierę. Bo dostaliśmy tak naprawdę 2 warianty mapy, czyli w 2 miejscach się odradzaliśmy. No i tych bossów było w sumie tam, tak, miałeś na koniec pierwszego dnia Znaczy, no miałeś 2 warianty lądowania. z różnymi, no z 2 bossami. Tak, ale na tymi nie, były jakby 3 bossów było nie? pierwszego dnia, bo byli jeszcze, 3 Sentinele jeszcze byli, tylko my nie trafiliśmy na to. Jeszcze były 3 Sentinele na koniec pierwszego dnia. Ale to oni byli na drugi dzień, nie na pierwszy. A dobra, na pierwszy, no No, tak, 3 rzeczywiście. No. Sentinele byli na drugi dzień. A dobra, to pomyliłem, rzeczywiście. No, Sorry. okej. Dobra, tak. I tylko, że oni mi się tylko w sumie raz trafili, tak naprawdę. Nie miałem ich więcej. I generalnie, no to co tu? To jest, powiedzmy, Battle Royale PvE. Czyli, no wiecie, mamy ten krąg znany z Fortnite'a, czy tam Igrzysk Śmierci, jak to, bo różni ludzie różne rzeczy grają i znają, czy tam oglądają. No i generalnie co? Musimy nazbierać lód, nalewelować się najpierw na mobkach, wiadomo, i potem po poszczególnych bossach. No i im szybciej to zrobisz, tym potem lepiej dla ciebie. Im więcej tego zrobisz, tym masz łatwiejszy koniec dnia. Jak będziesz na przykład weźmiesz się na jakimś bossie, który nie jest jeszcze na twój level i powinieneś tam przyjść wcześniej, no to będzie problem. Ale generalnie no to po prostu levelujesz się, zbierasz itemy, które są losowe, bijesz bossa na koniec i jedziesz dalej. I mamy 3 dni. Pierwszy i drugi to jest eksploracja, trzeci to jest boss. No. I generalnie rzecz biorąc, rozgrywka jest dużo szybsza. Gameplay jest dużo bardziej taki, jak to się mówi teraz, dla TikTok brainów. Mięsisty. Mięsisty. Mięsisty, klimacik. Nie, no Misiano, dynamiczny misiano. jest. Dynamiczny jest dużo bardzo, bardziej nie? dynamiczny. Masz No. szybszy bieg, masz jeszcze tam inne rzeczy, na przykład jak double skoka, double jumpa po prostu. No i generalnie, no przede wszystkim na premierę też mamy mieć więcej map, więcej bossów, bo będzie 8 finalnych bossów i mapę generowaną proceduralnie. Czyli nie będziemy mieli cały czas jak teraz, że lądowaliśmy i na przykład... No to jest to, co mi właśnie brakowało tutaj. No, Tej randomowości. tak,
bo my lądowaliśmy i po którymś razie to już wiedzieliśmy, gdzie mamy iść. Dobra, idziemy tu, zbieramy to, bijemy się, potem tam i już potem wiesz, na Powtarzalność się automacie. Na wkradała automacie. Znaczy wiesz, lód masz zawsze randomowy, Tak, no. ale miejscówki miałeś te same i Tak. na przykład wiedziałeś, że biegnąc tutaj masz takich przeciwników, takiego bossa, automatycznie wiesz, łoisz go w moment i masz poziom i lecisz dalej i faktycznie po którejś rundzie to było takie, że z automatu już po Obcykane już prostu było miałeś wszystko, swoją tak. ścieżkę, nie? No. A lód to wiadomo, no to był random. czysty random, co ci trafi. Da, ja mam takie No, pytanko dawaj, do ciebie, Imprezka, jeszcze. Mhm. Czy jak ktoś nie lubi ogólnie gierek multiplayer, czy tam woli grać solo, to czy to w ogóle jest gra dla niego, czy on nie powinien tu nic szukać? Tam można w Jeśli ogóle chodzi o single solo, grać? tam ma być tryb solo. No. Więc, i generalnie rzecz Ma biorąc, być, ale to jeszcze nie wiadomo tak za jeszcze bardzo, nic nie wiadomo, Czy- bo no tak, ale w No. sensie oni zapowiedzieli, że będzie można grać samemu i w trójkę. Nic nie było wspomniane o dwóch osobach. To oni A. pomówili o tym. I jak to będzie dobrze Ciekawe, czy to się będzie przeskalowane, skalowało, nie? jak to będzie dobrze przeskalowane, bo aktualnie jak graliśmy, to jak wyleciał jeden z party, na przykład serwer mu siadł, to nie skalowały się postacie. Biliśmy się, jakbyśmy byli się we trzech, we dwóch. Co prawda, mi się kurde. udało za drugim Znaczy, podejściem. to na początku, no, jak byłeś niewylewelowany, to naprawdę to ale jak było już wygirowałeś ciężko, się ale- dobrze i przelewelowałeś nawet, powiedzmy, w racji tego, że we dwóch ci dobrze szło, tak to nazwijmy, no to nie miałeś problemu, bo ja za pierwszym razem jak zabiłem bossa, to właśnie we dwóch, tego ostatniego. Aha, znaczy właśnie doszliście tam do tego ostatniego, Tak, rozwaliliście ja go, nabiłem, tak? ubiłem go, no. Tak. No, ubiliśmy go. No ile trwa taka rozgrywka mniej więcej? Cała rozgrywka? 15 minut masz na dzień. Tak, Na no. dzień, czyli 45 tam są, minut czyli gdzieś w 45 sumie. minut, 3 tak? dni, znaczy, no tam nawet chyba niecałe, tak? Bo tam jest 15 Znaczy wiesz, minut dzień, potem tak, drugi ale dzień. dzień jak ci się kończy, trzeci to to walka w sumie bossem już- jest liczona osobno. No dobra, a tego bossa ile się tłucze mniej więcej? Długo? No jak dobrze to jesteś już wylewelowany, to jest chwila, Jakie moment masz i po postacie, bossie. no. No nie wiem, 10 minut? Max. Max, dobra, no to w To godzinkę jest- się to jest zamkniesz, max. tak? W godzinie się zamkniesz, jak no. masz, wiesz, dobry team, to szybciej ubijesz, nie? Mhm. Kurde, w sumie tak jak Nie, teraz no ale gadamy o powiedzmy tym, to tak, Może bym zagrał w sumie. rundy są właśnie tak zrobione, że no to nie ma trwać 2 godzin, bo ta gra jest zrobiona na bazie roguelike'a, nie? No tak, No, tak. no, no. Czyli Z każdego bossa Szybkie wypadają rany zupełnie. będą, tylko tak? to jest to, co mnie tu bolało trochę, czyli brak tej randomowości, no ale rozumiem, że to są network testy były, Tak. dali mapę i wiesz, żeby można było, no wiadomo, testować serwery, a nie... Nie chcieli też pewnie za całą dużo grę, bo- zdradzać, No że i nie się oszukujmy wyjebały się. te serwery, nie? Także... Pierwszego dnia, Elementy, no. tak, no elementy roguelike'owe, no to masz właśnie tą randomowość, którą dodadzą w pełnej wersji, czyli ta mapa będzie się zmieniać, będziesz miał różnych porozrzucanych bossów. No lód to już tutaj ci leciał w cały świat i jest go w chuj jeszcze więcej, bo to masz dosłownie wszystko z Eldena wyciągnięte, a ma być jeszcze powyciągane z Soulsów, mają być Tak, powyciągani bossy. bossowie i przedmioty. Tak, Biliśmy że to zresztą będzie bossa cholerę. przecież, stonogę. No ale to będzie dobry recykling, bo to się Tak. sprawdzi w takiej rozgrywce, to się naprawdę sprawdza, bo ta gra to jest naprawdę, lądujesz i tak, nie masz tego konika, niczym się nie martwisz, po prostu sprint, nie zabiera ci to staminy, lecisz, wpadasz w obóz, niszczysz wszystko, ale tu walkę masz dalej soulsową. No. Jak źle trafisz, to cię zwykłe mopki mogą gdzieś w kącik zagonić i dostaniesz 3 hity i do widzenia. No tylko, że tu cię może podnieść towarzysz, ewentualnie się odrodzisz, tracisz level, czy tam jakieś tam itemy, zobaczymy jakie będą kary w pełnej wersji, nie? A ja mam I takie lecisz pytanko dalej, levelujesz, jeszcze, zbierasz... jedno. No. Jak tam na przykład się gra właśnie, nie wiem, magiem czy coś, to skille skąd się w sumie bierze tam? Zdobywasz je, znajdujesz. A, Lutujesz znajduje się normalnie normalnie. jako loot, tak? Tak. Aha, no, No, dobra, no, dobra. no, no. Masz, Jakieś tam startowe pewnie znaczy- są, podejrzewam. Jeden jest, to no. magiem- Startowy, tam no wiadomo. Mag to ma ulta jakiegoś tam, że on łączy te czary, znaczy nie czary, Nie, tylko... to jest umiejka. Ulta to ma takiego, że wszyscy hitami mają run madleni. Że jak biją, to się leczą. To jest ult. A umiejkę ma taką, że łączy te żywioły. A to może, no ja tam magiem to chyba nawet nie zdążyłem zagrać. No ja grałem, Ja to zawsze wiem. magiem To gram sobie akurat, także... poczekam Ja do wszystkie pełnej postacie wersji. W każdym bądź razie, no to one się różnią.
powiedzmy się różnią, bo możesz grać, wziąć sobie powiedzmy taką babkę ala, niech będzie, że to łotrzyk. No, można Ona jest powiedzieć. zwinna, szybka i bije na przykład sztyletem. To jest I taka nabija domyślna takiego broń. potężnego I ona blida. najlepiej, bo tu ogólnie jak levelujesz, to ci level leci powiedzmy z automatu, po prostu masz level up i ci statystyki się same skalują. Nic nie Nawet wybierasz, widać masz to ich. w dupie, żeby było jak najszybciej, niczym się nie przejmujesz. No, I ale różni się mocno Możesz, to. możesz sobie na tą postać założyć, nie wiem, dwuręczny kurwa miecz, nie ma problemu, tylko że będziesz zadawał nie 250 obrażeń, a 70 na niej. No. A znowu wojownik będzie zadawał tym mieczem 250 obrażeń, wiadomo, no to w zależności od tego, jaką postać masz, tam się leveluje co innego, to tak, że dobierasz sobie oręż, powiedzmy, pod daną postać, tak? dokładnie. Mhm. Ale nic no, nie staje na przeszkodzie, żeby sobie biegać, wiesz, tą laską, tam nie ma żadnego obciążenia jak w Eldenie, niczym się nie martwisz, po prostu A nie bierzesz ma tam sobie tych- 6 tych- broni, tych poz, tak? zakładasz. Tego Nie, poza. nie, No masz nie, nie, ograniczony to masz takie, ekwipunek. wiesz, te ograniczające, powiedzmy, tak, to masz wszystko wywalone, tam się niczym nie martwisz, to masz po prostu wpadać, zabijać jak najszybciej, znaleźć optymalną ścieżkę, żeby jak najszybciej wylewelować tą postać, zwiedzić jak najwięcej miejsc, żeby nabić sobie flaszki, zdobyć loot i wbijasz w bossa wtedy. Dokładnie. I czekasz do końca dnia i to podejrzewam na tym będzie się opierać, wiesz, nie wiem jak to będzie z historią, niby to ma być, tak? JJ, coś tam ma być, jakiś lore dodany do tego. Znaczy w sensie tam ma być tam osobne, to nie ma być rozwinięcie oryginalnego Elderlinga, z Tak. tego co wiem. No to spin-off w ogóle jest chyba, tak? Z Boss, tego, no pamiętam. co żeśmy widzieli, no taki spin-offik, wiesz. To jest Bossa, mądry co żeśmy recykling dostali moim zdaniem, tak w po tym. prostu, no. No mądry, to jest taki naprawdę mądry recykling. No, znaczy No. To jest, no dobrze, że to jest użyte, Od- w sensie tak zrobione, wiesz. Tak, Baza tak. jest, to jest na tyle zmienione, bo tam ludzie to płakali też o to właśnie na Twitterze, że o, recykling, bo asety, bo to samo. No właśnie nie, tu masz na drugi dzień, z kim tam się walczyło? Boże, Ze z Morgotem, dobrze mówię? Morgot Margit, bo to tak No. połączony A, był. tego, co go rozjechałem Morgan na Margit, początku, dobra, no, pamiętam. Tak, dobra, ale. No i ludzie, bo to samo. Ale on ma w ogóle inny moveset. On się inaczej No. jest zachowuje. popierdolony. I on ma inne ataki. I tego ludzie już nie mówią, że tylko, że o kurwa, bo ten sam przeciwnik. No okej, No no jest ten wiadomo. sam. Ale on ma on jest mega agresywny i on No. ma w ogóle nowe ataki, inaczej się zachowuje. I ja to byłem w szoku, jak pierwszy raz na niego wpadłem, wiesz, Myślałeś, że będzie myślisz, to że samo, wiesz nie? czego się spodziewać i jesteś. No. Tak, i po chwili jesteś taki. Kurwa, Placek. co on robi w ogóle, wiesz? No, dokładnie. No No. i człowiek rozjechany, wiesz, za pierwszym razem. No. No. Także to jest taki recykling, ale tak fajnie zrobiony, bo jest dużo jednak zmian. No. Nie? A Ważna tutaj kwestia, mamy kreska. Odnośnie No, buffów jeszcze powiem, bo odnośnie buffów jest ważna kwestia i levelowania się. Masz 6 slotów na bronię. Zbierasz bronię do wszystkich slotów i patrzysz jakie mają boosty, bo te boosty, niezależnie czy tę broń używasz, wchodzą na ciebie. Tak, wszystko Czyli działa, możesz no. sobie zbierać na przykład bronię, na przykład zebrać 6 broni, które wszystkie ci boostują krwawienie, że dodają ci jeszcze więcej krwawienia. Ty tłuczesz się bronią, która ci dodaje Blood Bleeda truciznę robisz. i wchodzi ci normalnie, wiesz, to krwawienie z tych innych broni, nie? No kumam, o co No, biega. można nawet to fajne, kombinacje można różne sobie robić, nie? tak. To można Tylko, że, kombić. no widzisz, to dalej jest wszystko randomowe, nie? No. Bo No tak, no, na tym znaleźć polega Rogal, konkretny nie? loot to jest, wiesz, no właśnie o to chodzi, nie? No i po każdej zakończonej rozgrywce, żeby nie było, że nic nie dostajesz takie, nie wiem, nazwijmy nazywało? kryształy. Kryształy No, takie. ja nie jak pamiętam to jak się to się nazywało? nazywa. Runy, kryształy, cholera wie. I do każdej klasy postaci możesz Są inne. wsadzić sobie. One mają różne statystyki, różne Kolorami bonusy się ci różnią, dają, żeby przykładowo, odróżnić że dokładnie, tam na zabierasz przykład. HP za hita, coś tam. I No. do każdej klasy, którą masz w grze, możesz sobie powsadzać te klejnoty i wiadomo, później dostajesz coraz mocniejsze wersje tego i No. Że także łatwiej są po prostu nagrody i kolejne będzie rany jeszcze są, jakiś, tak? Sklepik. będzie jakiś tam sklep, bo też była waluta, ale no nie było jeszcze sklepu. Zbroi żadnych nie ma i chyba raczej nie będzie. Nie będzie chyba. To tylko będzie się opierać na broniach Zbroje mają i być? tych. I jakieś takie pierdoły, te wszystkie reszta. Bo na przykład są też takie dodatkowe itemy, jak na przykład taki kamyczek, co rzucasz i wszyscy się leczą przy nim. No jest sporo fajnych, ciekawych rzeczy, No moim tak, zdaniem. takie dodanych. no talizmany ci wypadają. Tak, powiedzmy, też, no, z też tam żuków.
Nie, tak? Nie. No. Tak, z żuków. No dobra. talizmany. Tak, z tych żuków. No, Dobra, także panowie, takie tutaj chciałbym są was klasyczne troszeczkę rzeczy ponaglić, eldenowe. jakby co. Dobra. Bo Klasyczne tu się rzeczy rozwodzimy. eldenowe, ale mocno pozmieniane i no nie wiem, mi na przykład zajebiście siedzi. No, No, tak no samo. rozumiem, Ja a jeszcze byłem chciałem was spytać... sceptycznie nastawiony, a siadło ci powiem niemiłosiernie, nie? Chciałem was spytać o to, co mówił Aureliusz na przykład, bo ty się tam z nim kłóciłeś chyba na Twitterze, co on tam krytykował właśnie, że recykling chyba jest, tak? Głównie jest to to, co mówił, że to jest mówiłem, że tam- gra na weekend, a nie na wiele godzin. Aha, no ale rozumiem, że się z tym nie zgadzacie totalnie, No nie. dla was to jest wciągające. Chyba, że, znaczy inaczej, jeżeli nie dostaniemy tego, co nam obiecuje From Software, co poinformowało o tym proceduralnym, generowanym świecie, o tej różnorodności bossów, oni mają przecież tych bossów tyle do wyboru, no to, Mają. to będzie naprawdę rozgrywka na wiele dziesiąt godzin, bo dla mnie to prawdopodobnie na setki, ale generalnie rzecz biorąc jest kwestia taka, że jeżeli oni to też mądrze będą wspierać i wykorzystywać te zasoby, które mają w tych wszystkich Soulsach, to mamy grę na lata. Będzie gra usługa dla osób, które się jarają tymi światami, lubią takie rzeczy, naprawdę gra na lata, jeżeli to będzie dobrze wspierane. To jest jeszcze taka rzecz, której mogę mieć takie wahania. Bo jeżeli, może to być jeżeli ciekawe, no. i mamy już zapowiedziane DLC, jest, jak kupimy tą wersję Deluxe, no to dostajemy już dostęp, jak to wyjdzie. Więc widziałem. zobaczymy. Będą tam mają Które ma być też... pod koniec roku. Tak, dokładnie, w 4. kwartale. I mamy mieć jeszcze więcej postaci, bo dostaliśmy tylko 4, a ma być 8. Aha, no wygląda to dość ciekawe. W sumie, jak tak teraz rozmawiamy, no to byłem sceptyczny bardzo, ale jak tak teraz rozmawiamy, to w sumie może bym mi zagrał w to, tak? Także przekonaliście mnie trochę. No ja już kupiłem zobacz, jak to cyfrę z kumplem na No. spółkę, na Playaku. No i dzisiaj zamawiam sobie jeszcze Steelbooka na PS4. A, no spoko. No dobra. Jeszcze tutaj dodam, że ze mną się kontaktowała wczoraj Cenega, że ma taką fajną promocję. O ile pamiętam, 240 kosztuje ta edycja chyba ze Steelbookiem. A teraz jest promocja, że kosztuje 189. Tutaj też zapraszam na Game Only, jest właśnie w promocji ten Steelbook i ta edycja jest chyba Deluxe, tak? Dobrze mówię? Tak, to jest z DLC już ta ze Steelbookiem, no. Z DLC już, No. tak. Także zapraszam na stronkę GameOnly.pl, tam możecie sobie pierwszy news chyba to będzie o Elden Ringu, że jest promocja, jakby ktoś chciał kupić taniej, to zapraszamy. No, dobra, jeżeli chodzi o Elden Ringa, to wydaje mi się, że tutaj wyczerpaliśmy temat. Wydaje się całkiem niezły, muszę przyznać. Zaskoczyliście mnie trochę, bo tak myślałem, że to zjadę w sumie, tak, że totalnie nie dla mnie, no ale tutaj jak żeśmy rozmawiali, no to w Nie, sumie powiem ci, pobudziliście że chęć. to jest tak z boku jak patrzysz i myślisz, bierzesz to tak pod względem takiego normalnego Soulsa, to może się wydawać takie, ale kurwa jak w to się zagra, to się, no ci mówię, 180 stopni się opinia wykręca. No wiadomo, no będą ludzie, którym nie podejdzie, albo No zawsze to tak jest, nie? roguelike'owy system nie pasuje, bo jakieś tam zmiany, bo za dynamiczne, wiesz, ale ogólnie naprawdę to będzie dobry tytuł, to będzie bardzo dobry tytuł. No, ja tak jak mówię, to jest No tylko dobra. jeszcze, tak, jeśli chodzi o No. samą przyszłość na długość, na jak długo to będzie. Ja to pomijam oczywiście fanów takich, że wiesz, że oni po prostu lubią ten świat i takie, i tu chodzi o tak jak na przykład ja, ale bardziej o tych, którzy mają się tym zachęcić, bo bardziej to mi wygląda na też próbę dotarcia do innego targetu niż sami Soulsbornowcy. I zachęcenia do tutaj spróbowania tego tytułu i bardziej myślę o tych ludziach, bo nie oszukujmy się, aktualnie, żeby utrzymać swojego klienta, to trzeba o niego dbać. I do takich tytułach jak gra usługa, bo to jest gra usługa tak naprawdę, tylko PvE, tak jak Helldivers przypuśćmy, jeżeli będzie naprawdę dobre wsparcie długofalowe, to mamy naprawdę hit. Takie jest moje zdanie na ten moment. A co będzie? No czas pokaże, no co tu dużo. No zobaczymy jak to wyjdzie. A jeszcze małe pytanko, tam w ogóle jest jakiś PvP, czy kompletnie nie? Nie, tylko PvE. Aha, dobra, bo tak tylko chciałem spytać na koniec. Dobra, to jeżeli chodzi o Elden Ringa, to tutaj żeśmy wyczerpali temat. Następna sprawa, jaką się zajmiemy, to jest gra Avowed, która mocno podzieliła internet. Otóż jest taka sprawa. Są oceny recenzentów, które są całkiem wysokie, no ale wiadomo, że oceny recenzentów są gównowarte, tak? Jak jednak Powiedział wejdziemy na recenzent. Steama, Powiedział recenzent. jak Ty jednak recenzowałeś u was? recenzowałem ja, ale to o tym powiemy sobie później. No. I teraz jak wejdziemy sobie na Steama, się okaże, że oceny graczy też są kurde wysokie, bo tam chyba very positive jest, o ile pamiętam.
Natomiast jak wejdziemy sobie na Twittera, na YouTube'a i tak dalej, no to bardzo dużo ludzi narzeka na tą grę, także w sumie nie wiadomo o co tutaj chodzi, tak? Że podobno ta gra jest gówniana. Teraz pytanie, jak jest naprawdę? Tutaj może zacznę ja, bo spędziłem w tym tytule akurat ponad 35 godzin, miałem akurat przyjemność to recenzować przed 2 razy ją skończyłeś? Pojebany. Ty się Pojebany powinieneś jestem. leczyć. 2 razy ją skończyłeś? Nie, 2 razy nie skończyłem, drugi 3. raz tylko sprawdzałem wybory jeszcze. Jakie są różne, jakby co, bo tam sporo tych wyborów jest. A no tak to raz skończyłem, no bo to w sumie było ile tam? 35 godzin to jest taka jedna rozgrywka, jak robisz questy pobotne i tak dalej. No i teraz jeżeli chodzi o jakość samej gry, no bo tam naoglądałem się też dużo tych filmików i tak dalej. Moim zdaniem ludzie trochę się tego uczepili, w sumie nie wiem dlaczego. Znaleźli parę takich rzeczy, które w tej grze odstają, tak? Na przykład, że tam strażnicy nie reagują na przestępstwa czy coś. Powiem szczerze, ja nie popełniałem nawet przestępstw w mieście, także nawet nie zauważyłem tego, tak? Ale ktoś tam znalazł, że rzeczywiście nie reagują na te przestępstwa, no i teraz wszyscy się śmieją, że gra jest drewniana i tak dalej. No, jest tam parę mankamentów, ale moim zdaniem ta gierka wyszła naprawdę fajnie. Ten świat wyszedł naprawdę ciekawie, tak? Z drugiej strony myślę, że jakby reagowali na te przestępstwa, no to coś by się doczepili do czegoś innego. Jakby znowu zrobili tak, że nie da się popełniać przestępstw w mieście, no to pewnie by powiedzieli, że gra jest znowu uproszczona i drewniana, bo nie da się popełniać przestępstw w mieście, tak? Także mi się wydaje, że tak trochę ludzie się doczepili do tego. No było tam jeszcze parę różnych rzeczy, na przykład, że bugi są czasami. Zdarzył mi się chyba 1 czy 2 takie poważniejsze bugi, natomiast ja to zgłosiłem deweloperom, bo tutaj muszę deweloperów pochwalić, że stanęli na wysokości zadania. Do naszej dyspozycji oddano Discorda z 9 deweloperami Obsidian i oni bez przerwy odpowiadali na nasze pytania, także my żeśmy zgłaszali błędy, oni to natychmiast poprawiali i tak dalej. Także błędy, które ja zgłosiłem, bo były na przykład takie błędy, tu już ich nie ma w grze jakby co, także nie sugerujcie się tym, ale był taki błąd, że na przykład nie zaliczało trofeów z jakichś tam zabitych tych ziomeczków, tak? Ale to już poprawili od razu, powiedzieli mi, że to poprawią na premierę. Był ogólnie dobry kontakt, gra mi się też podobała. Natomiast z tą grą jest jeszcze jeden taki problem, bo może ja tu nawiążę, dlaczego niektórym się nie podoba. Z tą grą jest taki problem, że ona się w sumie dość nieźle rozkręca w tej pierwszej lokacji, jest fajnie. Natomiast tam są 4 lokacje łącznie. Ta druga lokacja jest słaba. W tej pierwszej spędzamy gdzieś tak, no nie wiem, 5-6 godzin i gra się fajnie, tak? Natomiast trafiacie do tej drugiej lokacji i ona jest dużo, dużo słabsza. Tam się gra dużo gorzej i to może sporo ludzi, mi się wydaje, zniechęcić do tej gry. Natomiast 3. i 4. jest naprawdę świetna. Szczególnie ta 4. to jest kozak, tak? Tam się kompletnie inaczej gra. Tak jakbyście przeszli z takiej gry średniej, z tej drugiej lokacji do naprawdę fajnej, tak? Także tam są wrażenia takie, że różnią się. Różnią się mocno te wrażenia w zależności od tego, w jakiej lokacji jesteście. Także myślę, że to sporo ludzi też mogło właśnie zrazić. No bo nie oszukujmy się, większość z tych ludzi, którym się tu nie podobało, wrzucali te prześmiewcze filmiki i tak dalej, no to skończyli na pierwszej albo drugiej lokacji, tak max. A jak komuś się podobało, to doszedł do końca, tak? No tak, Także- ale to jest właśnie duży problem moim zdaniem, bo jeżeli jest gra problem, w tak, pierwszej jest lokacji Właśnie. robi ci takie kurwa, co ja tu w ogóle kurwa robię? Po co ja w to gram? Przecież to jest słabe, w sensie przypuśćmy, tutaj tak już ja tu mówię, hipotetyzuję, bo nie grałem, bo nie miałem na czym, to jest jedna rzecz, bo no ja nie mam tutaj platformy Microsoftu żadnej, więc nie sprawdziłem, ale tu jeśli chodzi o czym odnośnie do tego, co ty mówisz, no to jeżeli dla mnie pierwsza lokacja jest słaba, no to jak ja mam się zachęcić do grania dalej? No kurwa. No właśnie, no to jest problem. To już tak? to już lepiej prędzej grę. grę przejdziesz, jeżeli pierwsza lokacja będzie dobra, a dalsze będą gorsze, Pierwsza była niezła, wiesz? Druga jest najgorsza, ci powiem. Druga jest naprawdę. no to dużo tutaj druga słabsza od akurat. reszty, No ale wiesz tak? o co mi chodzi, że jeżeli początkowe Wiem, lokacje tak, są że- słabe, No. no to dalej ci się nie chce grać. No Tak, ja tak. wiem po sobie, bo było kilka takich tytułów i dla mnie na przykład początek Assassina Originsa jest słaby i ja porzuciłem tą grę. Więc, no, ale to już mniejsza tutaj z tym. Tylko chodzi o to, że, no mówię, jak początek gry jest słaby, no to dalej to Można by się się nie chce odbić, grać. nie? I się No, odbijasz. można się odbić po prostu od tego. No, Nie masz chce jak ci się najbardziej męczyć rację, po nie? prostu. To już inaczej Tak, jest, tak, jak na tak. przykład pół gry masz dobre, drugie pół jest średnie, końcówka jest do dupy, ale jak już doszedłeś do tej końcówki, no to
dochodzisz do wniosku, żal było tego nie skończyć, tyle godzin spędziłem już. No ale to przynajmniej ja tak myślę. Ale no, ja tak jak mówię, nie grałem, no bazuję na tym, co widziałem na różnych filmach na YouTubie, na tym. No i dla mnie, no to jest lipa po prostu. No, jeżeli gra na początku cię nie zachęca. Druga rzecz, ja sobie cenię, że jak na przykład podejdę do NPC-a, wyleję mu lepę, oni reagują, czy podpalę ich, czy coś, zaraz ktoś strażnik podejdzie, nie wiem. Ja tam lubię się tak grą Młyn się bawić, robi. zwłaszcza, że to jest RPG. Czasem lubię zrobić młyn w mieście. No a tutaj tego nie ma. No nie Nie, ma. tutaj tego nie ma. To jest w ogóle uproszczone RPG bardziej, tak? To jest troszeczkę Tak. inny gatunek gry, A tak? Pure PC napisała, że to jest CRPG, który jest fenomenalny. No, wiesz, czasami ludzie walną różne rzeczy, natomiast tu też chciałbym nawiązać do tego, co mówiłeś, że to jest w sumie trochę inny gatunek gry niż takie duże RPG, tak? To nie jest taka gra na przykład jak Kingdom, że jest, wiesz, właśnie realizm, tak? Wszyscy reagują na twoje poczynania No i tak dobra. dalej. To jest bardziej uproszczone RPG. Ale reklamujemy to jako RPG i Okej. to jest problem. Tak. Reklamują to jako Obsidian, to reklamuje jako RPG, wypuszczają to w cenie dużego tytułu i gwarantuję ci, że jakby ta gra kosztowała 160 zł, to by złego słowa nikt o niej nie powiedział. To Myślę, prawda. że tu Pierwsza przegięli z sprawa ceną, to tak? jest właśnie... To jest średniak do Game Pierwsza Passa. sprawa to jest taka, że no wiadomo, tu Microsoft też podejrzewam zrobił swoje z budżetem, może, nie wiem. Pierwsza sprawa jest taka, że to jest Obsidian i to jest świat Pillarsów. I Pillarsy to są, no prawie, że już to jest kultowy tytuł, powiedzmy. To jeżeli chodzi o RPG, to jest naprawdę, kurwa, bardzo wysoka półka. I ludzie myśleli, że dostaną, powiedzmy, kontynuację, historię w tym samym świecie, ale porównywalną do tego, co było w tamtych RPGach. A tu dostajesz Inne coś ładny kompletnie, świat, tak? który się okazuje makietą, w którym okazuje się, że nie masz tak naprawdę wyborów, bo twoje wybory zazwyczaj sprowadzają się, niezależnie co wybierzesz, tak do tego samego, albo nie mają żadnej konsekwencji, nie oddziaływuje to jakoś później tam, powiedzmy, na świat. Ale tu bym No się i nie zgodził tu akurat. przechodzimy do Sporo następnych... tam jest różnych rzeczy. Przechodzimy. Nie, no przecież początek nawet tam możesz, odmawiasz pewnej tam duchom, że nie, spierdalajcie, po czym i tak za jakiś czas musisz zrobić, wiesz, to jest takie gra i tak jakby rzuca cię w pewnym momencie w miejsce, gdzie mimo, że nie chciałeś czegoś zrobić, i tak będziesz musiał co zrobić. Możesz Znaczy, konflikty zdarzają się, rozwiązać tak? siłowo, możesz siłowo rozwiązać konflikty, możesz pokojowo, nieważne, ale z tego nie ma żadnej konsekwencji później. Tam na przykład tych osób, nie wiem, mogłeś ich zabić, mogłeś z nimi pogadać, się dogadać i tam później na przykład nic się z nimi już nie dzieje, nie? Są takie sytuacje. To są takie wybory, puste wybory. I właśnie tu dochodzimy, powiedzmy, ten świat jest ładny, ale jest skurwiale pusty. Masz jakieś tam poboczne lokacje, ta wertykalna, powiedzmy, eksploracja jest fajna, ale wrzucona moim zdaniem trochę na siłę, bo to jest jednak półotwarty świat i rzeczy, które tam znajdujesz, nie zawsze, chociaż zazwyczaj nie nadają się do użytku później, przez to jak jest zrobiony system walki z przeciwnikami odnośnie tych kolorów broni, tych, jak oni tam są skalowani No, pod broń, skalują że masz się szarą pod broń, broń, a tak. przeciwnik jest... Ale, ty masz szarą broń, przykładowo, a przeciwnik jest z tą niebieską, z tym niebieskim znaczkiem i ty mu już nie zadajesz obrażeń. Musisz zupgrade'ować broń do Czy nie, tego zadajesz, poziomu, tylko co mniej. on jest, żeby go bić. Zadajesz, No nie, tylko tam mniej. są momenty takie, że w ogóle im nie zadajesz. Znaczy, ja nie wiem, było teraz tak. Ja grałem oni na to Very później... Hard, jakby co, to mogę ci powiedzieć. Grałem na Very Hard i zadawałem obrażenia No, nawet nie wyższym wiem, levelem, no tak? to... No dobra, no to powiedzmy, że zadają, u mnie nie zadawało, także nie wiem jak to działa, może miałem zjebane broń, nieważne. Druga sprawa, sam system walki, przecież to jest kurwa jak chiński MMOs na telefon, dosłownie, to jest clicker, tam klikasz atak, potem używasz skilla, który ma zjebanego cooldowna 5 sekund i znowu używasz skilla, atak, skilla, atak, cooldown.
przy tym robisz uniki, wszyscy przeciwnicy mają 3 ataki na krzyż włącznie z bossami, każdy boss ma praktycznie taki sam moveset, to jest to, o co ludzie się najbardziej przyczepili. Że tą grę możesz przeklikać. Dialogi... No tam, nie wiem, to ludzie, którzy nawet ukończyli tą grę, to nie wiedzą, o co tam chodzi, bo przychodzi taki moment, że tego nie możesz słuchać i to skipujesz. Tam, nie wiem, posępili na kasę mocno chyba przy nagrywaniu i nagrali, bo musieli. Ja przyznam, że nie Dla mam mnie takiego naprawdę, odczucia akurat. ja nie dałem rady. Mnie to wynudziło, odrzuciło sam styl gry i wchodzisz do miasta i masz kurwa wszystkich przyklejonych, przyspawanych do ziemi i masz sytuację, przechodzisz, leży gość tam jakiś zabity, leży broń, stoi strażnik, po czym podchodzisz, kradniesz broń z ziemi i oni, tu jest zero reakcji, nic, idziesz sobie dalej. Oj nie, przyjebali się do mnie. jak Powiem tak ci, zrobiłem. jedna rzecz. Oni po prostu mogli wyłączyć możliwość atakowania w mieście. No, moim to też zdaniem by zupełnie inny powinni, odbiór był. tak? No bo ludzie się do tego To przyczepili. powinno tak. być, że wchodzisz do miasta, nie możesz użyć broni, czarów ani nic, wyskakuje ci komunikat, niestety nie możesz tego zrobić, dziękuję, do widzenia. I to masz jeden problem z głowy. No powinni, no mówię, mówiłem dobra, o tym wybory, dialogi, bla bla bla, tam fabułę to wiem początek, wiem kim jesteś i jesteś tam wysłannikiem jakiś kurwa cesarza, a robisz za parobka. Tak? Imperatora, Że tak. idź, przynieś, podaj, pozamiataj, to też jest takie tam, wiesz, trochę tak z dupy zrobione. Ale na przykład systemy typu otwieranie zamków wytrychem. No powiedz mi, po co to jest dodane? Na zasadzie trzymaj 5 sekund, jeden przycisk, żeby otworzyć zamek. No to tam nie ma żadnego systemu otwierania zamków, to jest po prostu marnowanie czasu. Znaczy to jest, tak jak mówiłem, to Nie jest moim nie masz zdaniem żadnych inny rodzaj gry trochę, tak? To jest uproszczone no RPG. dokładnie, to nie powinno być reklamowane jako RPG, bo tam masz skille, masz pasywki, masz rozwój postaci, ale tam na przykład wchodząc w wojownika, na wojowniku masz na którymś poziomie perka, że zadajesz większe obrażenia różdżką. No, powiedz mi, gdzie tam sens i logika. No i druga sprawa, że niezależnie grając kim grasz, możesz sobie dosłownie wybierać zewsząd, wiesz, te skille. To jest takie umowny, wiedźminowy, ja bym powiedział, że to jest taki wiedźminowy RPG. No tak, no to jest po prostu uproszczone RPG bardziej, tak? No moim zdaniem Ja mówię, tutaj błąd został ja rozumiem, popełniony, ja to że- pisałem. no. Że oni to nazwali, że to będzie pełnoprawne jakieś RPG i ja rozumiem, że ta gra może się komuś podobać, bo ona jest ładna, ona ma ładny ten świat, to fajnie wygląda. Ta walka jest prosta, taka, no mówię, dla mnie to jest clicker, no ja oczekuję czegoś więcej, ale wiem, że komuś to może się podobać, to jest bezstresowe takie, wiesz, A na jakim ty siadasz, poziomie poklikasz, grałeś w se ogóle? zabijesz. No, to ja na normalnym, bo to wiesz, żeby przetestować po prostu, nie? Ja na Very Hard grałem, to nie był żeby- taki kliker ci Nie, no powiem. wiesz, znaczy, no tak, ale tu nie chodzi mi o to, wiesz, że ty musiałeś tam bardziej unikać, bo zadawał więcej Kombinować ci musiałem przeciwnikom sporo. obrażeń, tylko że tak, tylko no, że sam system walki, wiesz, oni mówili, że tam będziesz mógł otoczeniem zabijać i tak dalej i ludzie też myśleli, że to będzie jak Dark Messiah, wiesz, coś w tym stylu, że A że pierdolniesz kopać z i tak kopa, jakąś dalej? tam kłodę, coś tam, półki zlecą jakieś, wiesz, no tak miało być, że tam ogólnie porównywania były właśnie do tego Dark Messiah, no to mówię, gra sprzed 20 lat, a tam system walki to do dzisiaj to No jest, tam to był kozak. wiesz, Nie, sztosem, co tam można robić. tutaj to tylko namiastka praktycznie tego była. Były takie Także rzeczywiście wiesz, sytuacje, dlatego, ale namiastka, no nie? tak, no tak, dlatego mówię, to jest akcyjniak. Po Tak, prostu, to ja jest bym powiedział, że to jest uproszczone bardzo RPG to jest, tak? akcyjniak, fantazy z elementami, powiedzmy, z elementami RPG, takimi wiedźminowskimi, powiedzmy, bo to też jest na zasadzie, że możesz sobie wszystko tam odblokować, niezależnie co tam będziesz No chciał można sobie miks taki robić. sobie robić, nie? I no, także Zresztą w sumie tak to trochę było No, reklamowane chyba, że można było właśnie I- miks sobie robić, tak? O ile pamiętam. wiesz, miał być RPG przede wszystkim, a to z RPG takiego, wiesz, prawilnego, normalnego, powiedzmy nawet co oni wcześniej robili, jakie robili gry, no to no mało ma jednak wspólnego, ale no mówię, ja rozumiem, że komuś to się podoba, bo to jest ładne, to jest przede wszystkim przystępne, bo to jest, tam nie ma jakiejś większej filozofii, wiesz, każdy to załapie i tylko tu cena robi swoje. No cena jak jest za ktoś chce duża moim kupić. zdaniem, tak.
To jest Ale wiesz, zaporowa cena. to jest na też ten, tak, w Game na ten, Passie, nie? Także to trzeba brać pod uwagę, że oni dopierdolili cenę po prostu, Nie, no bo to jest w tak, Game no Passie, nie? wiadomo, no, że... O, także no jest jak jest Ja tutaj nie bym wiem, jeszcze ja chciałbym jedną rzecz miałem, też dodać. miałem po cichu nadzieję, taki miks Skyrima właśnie z tym Dark Messiah po tych zapowiedziach, no, a jest jak jest, także no mnie odrzuciło powiedzmy tą swoją prostotą, że dla mnie też to aż za proste i nie wiem, i mi się wydawało nudne te dialogi, to wszystko, że tam mało konsekwencji w tym wszystkim, co robimy. O, powiedzmy, to Znaczy, mnie najbardziej później są. odrzuciło. Później jest naprawdę Wiesz, dużo krapem tych bym tego konsekwencji, totalnym nie? nie nazwał, nie? Wiesz, no może tam się rozkręca, ale Rozkręca to jest się, to, co JJ tak, mówił. ale no to... Jak cię początek zmuli, coś ci nie będzie pasować, no to już wiesz, to się odbijasz i elo, no i po grze. Tak, no ja bym tu chciał dodać jedną rzecz właśnie co do tego, tak jak teraz rozmawiamy. To oprócz tego początku, który jest, no, ten początek jest średni, potem jest właśnie trochę gorzej, a potem się rozkręca tak dobrze już, tak? Także to od tej gry myślę, że ludzi odrzuciło sporo. Natomiast druga sprawa jest taka, że teraz jak tak rozmawiamy, to wy mówiliście dużo na przykład, że wiesz, poprzednie gry tego były takie, albo że miał być RPG i tak dalej. To jest właśnie taka sprawa, że ja na przykład jak recenzuję gry, ja nie oglądam żadnych materiałów promocyjnych, nie czytam w ogóle nic o grze, żeby właśnie się niczym nie sugerować, nie? Bo jak na przykład marketing mi zasugeruje, że ma być to jakiś RPG, a potem ja dostanę coś innego, no to się mógłbym wkurwić, tak? Tak jak wy żeście się właśnie wkurwili, że chcieliście RPG, a dostaliście właśnie uproszczoną bardzo dokładnie. grę, tak? Dlatego ja na przykład totalnie nie oglądam kompletnie żadnych trailerów, niczego, tak? Ja biorę grę i po prostu gram, tak? Ja mam wszystko w dupie, nie czytam nic i dlatego może mi się to podobało, tak? Bo ja nie miałem żadnych oczekiwań w stosunku do tego i dostałem taki uproszczony RPG, który mi się podobał generalnie, tak? A na przykład jak ktoś oczekiwał, tak, dużo bardziej zaawansowanego RPG, no to wiem, że mu się nie spodoba, tak? No bo to jest jednak inna gra, inny rodzaj gry po prostu. To jest, jak to ktoś nazwał na necie, zachodnie RPG, tak? Coś w tym stylu, zachodnie uproszczone RPG. O, powiedzmy. Jest to inny rodzaj po prostu gry. Ale z tego co widzę No, ja po bym, cenach na Steamie, wiesz, to niektórzy może mi się tam podoba generalnie, co kupili, nie? od krapów wyzywają. No nie, to nie nazwałbym tego, że to jest jakiś tam, wiesz. To Też jest bym taki, nie nazwał, no. to jest tak, dobra gra do Game Passa, to jest dobry, tak jak dla mnie z mojej strony, dobry clicker, chujowy RPG, ale No to RPG jest to nie taki, jest, tak? taki średniak, no powiedzmy średniak, tylko średniak w znaczeniu naszym normalnych graczy, czyli gra, którą bez problemu sobie możesz przejść i powiedzmy zapomnieć, bo teraz to się przyjęło, że wiesz, średniak, jak mi ktoś mówi, że średnie, to znaczy, że już chuj lepiej nie odpalaj tego. Nie, to jest taki tytuł, ograć i bez problemu sobie ją przejdziesz, nie wymagający powiedzmy, no chyba, że grasz na very hardzie. No, wtedy dostawałem w mówię pierdol później, nieraz. tak. Ale nie do kupienia za tą cenę. Ta cena to jest zaporowa. No za Albo duża w Game jest, Passie, za albo czekać na promocję, bo z tą ceną to ich tam srogo popierdoliło za przeproszeniem. No, dlatego też dostają teraz opiernicz po prostu, nie? Bo ta cena jest za duża. No, ale wiesz, tak jak mówiłem, podejrzewam, że większość i tak se ogra to w Game Passie, więc oni chcą sobie trochę odrobić na fanach jakiś, tak? Którzy to kupią po prostu w tej cenie większej. Także tak podejrzewam. Natomiast jeżeli chodzi o grę, to ja no całą przeszedłem, tak sprawdzałem te wybory i tak dalej, rozmawiam z deweloperami i w ogóle. I powiem, że jeżeli chodzi o wybory w tej grze, to były to wybory, które miały sporo znaczenia i powiem więcej, ja się często zastanawiałem i to po 2 minuty, po 3, co ja mam kurwa zrobić. Także w sumie w tych dalszych właśnie etapach gry dawno żadna gra mnie tak nie przetestowała, jeżeli chodzi o wybory, bo tam było naprawdę kilka takich kosmicznych akcji, do których ja kompletnie się nie przygotowałem. Miałem później jeszcze długo, że tak powiem, po dokonaniu wyboru, taką rozkminę, czy ja zrobiłem dobrze, tak? To mi się w tej grze podobało. Natomiast to się zdarza też później, tak? To jest też kwestia tego, co mówiłem Preska, że, No właśnie, że to ten jest prolog to, że jest to jest taki później. sobie, tak? No, ale no No, generalnie rzecz no i biorąc, no. tu mamy dwa zupełnie różne podejścia. Tak. Ty, który miałeś w dupie dosłownie marketing i co oni robili tam wcześniej i siadłeś do tego i przeszedłeś Na czysto, i kompletnie, jesteś nie? zadowolony i ci się podobało.
No i jest drugi obóz, czyli no, ludzie jak na przykład ja, którzy no, mieli oczekiwania co do tego, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o walkę i systemy i tak dalej, powiedzmy tą RPGowość gry, no i niestety wyszło co innego, no i mówię, no, nie powiem, że to jest totalny jakiś tam gównościek, ale nie jest to na przykład gra, która mnie no, zaciekawiła, bo ja odpadłem bardzo szybko no i tyle, no i co. No ale to nie jest tak, że też nie polecę, bo mówię, jak ktoś będzie chciał sobie, bo to wygląda ładnie, jest to prosta gra, ktoś będzie chciał, to sobie w Game Passie sprawdzi i elo. Znaczy polecamy z czystą głową podejść do tej gry po prostu, żadnych No oczekiwań, tak, tak? no to może tak bardziej, no nie nakręcać się jakoś też przepotężnie, no. No, tak bym też Tam polecał. widziałem, są ludzie, którzy też tam teraz trochę popaczowali, pozmieniali tam pewne systemy, powiedzmy odnośnie tych broni, jak to tam Tak, działa. ja Tam słyszałem, jakieś że nawet zmienili fajne buildy tam widziałem, że ludzie robią, wiesz. Ja do tego raczej nie wrócę, ale no Czy tam jest kurczę, taki system no- właśnie rozwoju, że można robić mix, tak? Można robić takie różne buildy. no. No, To, także że to można sobie kombinować. To mi się podobało wiesz, generalnie. działało tak? na początku, wiesz, tak se działało jak se chciało. No, Powiedzmy. A teraz wiem, że tam popaczowali, pozmieniali, no nie wiem, może kiedyś. Za no w każdym 10 razie lat ja mogę sprawdzę. polecić od siebie, tylko zero oczekiwań, Nie, no tak? tak. Nie oczekujcie dużego No RPG, bo to jest tak, inny no. rodzaj gry. A Imprezka, ty To jest- grałeś to jest- w tą grę? Akcyjniak z tylko elementami, patrzyłem w nie, internecie, JJ nie ja nie grał. mam na czym tego sprawdzić. A, dobra, bo tak jeszcze chciałem spytać Ja właśnie, to bo coś sprawdzić, jak mówiłeś był o w Game graniu... Passie. No. Ale nie Czy to jest w Game Passie? No tak, ale ja mam tylko jeśli chodzi o systemy komputerowe z Steam Decka, tak? No, ale to nie wiem, czy tam nie działa? To nie, chyba działało, ja No czytałem chyba działa w w Review Guide, że... przeglądarce, ale tylko w cloudzie. A nie działa tak, że że wiesz, natywnie. No kumam, o co biega. Dobra, bo ja tam Dobra, dostałem te to dokumenty. Kij z tym. Tam. Kisy. No w każdym Także- razie polecamy właśnie się Z Game Passa sprawdzić, za pełną cenę nie kupować. nie kupować, dokładnie. To samo, co zresztą powiedziałem też w recenzji. Dobra. I tyle, jeżeli chodzi o Avowed. Została nam jeszcze ostatnia sprawa, czyli Gothic Remake, a konkretnie to jest jego prolog. Dość niesławny już w sumie, jaki parę dni temu wleciał na Steam. Otóż nie wiadomo dlaczego ten prolog ukazał się tylko na PC, chociaż w sumie jak po tym patrzę, co się z nim Wiadomo. działo, to może wiadomo w sumie No. o co chodzi, o wydajność. Bo ta była właśnie niewesoła. Ja wam powiem, że może ja zacznę, bo powiem bardzo szybko o co mi chodzi, bo ja nie mam za dużo do powiedzenia. Otóż ja chciałem zagrać w tą grę, chciałem sprawdzić tą grę, bo ja jestem fanem Gotika generalnie. Przyznaję bez bicia. No i zainstalowałem to. Ustawiłem sobie detale na medium, bo ja mam RTX 3060, także mówię, nie cuduję. Ustawiłem sobie detale na medium. Tam jeszcze był ten skalę rozdzielczości, to mówię, ustawię sobie na balans ten DLSS, nie? Mówię, nie będę szału robił i tak dalej, nie będę wariował, bo przecież to jest karta taka średnia. No i włączyłem sobie licznik FPS, on pokazał, że jest 32 FPS. Na detalach średnich, na połowie rozdzielczości. Także, wiecie, zrobiłem Alt F4, odinstaluj i tyle, jeżeli chodzi o moją rozgrywkę. Bo mówię, dziękuję, kurwa, nie? Bo jeszcze, przepraszam, jeszcze sprawdziłem detale, te low, te najniższe, no to podskoczyło tak do 50 FPS-ów, ale tekstura Diega to się zmieniła w takie wielkie gówno, także mówię, dziękuję, tak, odinstaluj i tyle, jeżeli chodzi o mnie. Z tego, co wiem, ty Imprezka chyba grałeś w to na deku? Jeszcze raz, chodzi ci o Gotika, tak? W sensie na deku? Gotika Remake, czy grałeś na deku? Coś mówiłeś, że odpalałeś chyba. Tak, odpaliłem go na low, totalny. Jak? E, Jak? No zagrałem To tego jest dziwne. 10-15 Jak? minut, nie wiem, spadki miałem do 20 klatek, maksymalnie miałem 33. Czyli ogólnie nie pograłeś sobie. No czy inaczej. Ja się chyba już starzeję i mnie te klatki jakoś tak nie bolą, w sensie generalnie rzecz biorąc, wiesz, ja mogę grać w grę, jeśli ma 30 klatek, ale żeby było stabilne 30 klatek. Tak jak No na tak, a przykład, nie tutaj to wiem, była lipa już, nie? ja na przykład teraz Bloodborne'a ogrywam. No to na PlayStation tam Pro 4, bo też trochę gram na 4, testuję sobie to równolegle z 5. No. Na obu platformach gra się No, ale bardzo dobrze. pograłeś w to demo w końcu? No tak, pograłem 15 minut, tylko nie, to po prostu, no nie, to nie jest dla Przez mnie. te 15 nie. minut co żeś? Żonglował opcjami pewnie graficznymi. No nie, to nie dla mnie, w sensie,
No nie dla mnie po prostu system rozgrywki na ten moment, który oni prezentują. Nie wiem, co to będzie dalej, no ale zobaczymy. Ale co ci się tam nie podobało w tym systemie rozgrywki w ogóle? Coś Responsywność więcej może postaci, animacje postaci, takie rzeczy, o. To główny No zarzut. to bardzo dużo ludzi o tym mówi. Ja ogólnie nie jestem gotikowy, w sensie nawet nie jestem fanem, o dziwo, tych pierwszych oryginalnych gotików. Ja to zawsze byłem z tej drugiej strony barykady i wolałem sobie w Morrowinda pograć. Ale z tego właśnie co ludzie widzę, co tam się wyprawia odnośnie tego dema, to że to jest jeszcze większe drewno niż oryginał. Kurwa, myślałem, że się Ciosane. nie da, jednak się da i że te animacje, że właśnie to jest to, co JJ mówi, że tam wszystko jest ociężałe, że walka jest skaszaniona, gdzie mówię, jak można po oryginalne jeszcze bardziej spierdolić walkę. I że no coś to jest tak jakby klejone bardzo na szybko, to tak To wygląda. ile ty jakby grałeś oni w ogóle w to? Znaczy jakby w oryginał? Znaczy nie, ja mówię o tym, Czy- o tym prologu. O tym Nie, momencie. ja w demo w tego nie grałem, bo nie miałem na czym nawet sprawdzać, a młodemu to mówię, nie będę kompa A, nawet znaczy za- patrzyłeś na to, zapierdzielał. jak Ja będzie mówię wyglądał. to, co tam znajomi, wiesz, Mhm. opinie, nie? Jak tam mówili, do czego się najbardziej przypierdalali, nie? Że względem oryginału, no to jest jeszcze większe drewno, tylko że to jest w złą stronę drewno, bo tu wszystko jakby działa z opóźnieniem, te animacje są jakieś pokraczne, dziwaczne, mało responsywna jest postać, no także, wiesz, ten oryginał miał swój urok, było to drewniane, ale grało się w to Coś w dobrze, tym bo było, nie? coś w tym było, ale tam przede wszystkim jak coś klikałeś, to się działo od razu, to działało, a tutaj to się nie dzieje i nie działa, w sensie no to te, mówię, animacje i responsywność postaci i mówię, i walka i tam I wydajność jedynie co przede ludzie chwalą wszystkim. to wydajność, no to wiadomo, optymalizacja Tragedia. to jest w ogóle jakiś kurwa kosmos, nie? Bo No tam nie wiem, ludzie co tu się na odwala w ogóle. 5080 RTX-ach mają po 45 FPS-ów, nie? Na maksa. To jest jakieś Ale ja w sumie chore nie w wiem, ogóle, co tu nie? się odwaliło, bo ja grałem w to demo na PGA. Tam podejrzewam, że były jakieś kompy potwory, tak? Ale kurwa to działało No na w pewno. ponad 60 FPS-ach normalnie, wyglądało Ale ja- bardzo ładnie. Ja uroka Co tu się widziałem odwaliło? na filmie, że No. generalnie no to on miał ponad 100 klatek w tym. No kurwa, I on ja ma, przecież on ma grałem w to na 40-80 PGA. chyba? No ja On ma nie chyba wiem, co tu się 40. Nie odwala. wiem, ja to mówię, pozytywne opinie jakie widziałem na temat tego dema, to ludzie chwalą strzelanie z łuku i nic więcej, I to dosłownie, wszystko? i nic kurwa więcej. No i dubbing, że dubbing powiedzmy jest tam... No i ładnie gra wygląda sama w sobie też, nie? Czy chyba ładnie, ale chodzi tragicznie, nie? Chyba, tak, chyba ładnie. To też ciężko powiedzieć, no ale no, że dubbing jest ok, powiedzmy jest tak, ma ten klimat tego oryginału i no i strzelanie z łuku, a tak to jadą po tym, już przemilczę tą optymalizację, ale po tych mechanikach ogólnie gameplayu to tam jadą niemiłosiernie, także No ja tutaj... elo, ja i tak nie miałem zamiaru, chociaż powiem ci, że tak, mówię, może ten remake jak będzie w miarę zrobiony, to na konsoli stestuję, ale podejrzewam, że o ile to wyjdzie w ogóle na konsolę, to będzie kurwa Nie no, straszny wyjdzie, bo potwór. to jest zapowiedziane. Tak? Jest, mam to na liście. Musisz Wiesz, życzeń. to, że jest zapowiedziane, to żeby nie było sytuacji jak z Cyberpunkiem na PS4, nie? Z Monster to Hunterem 720p jest. Znaczy nie, I teraz Cyberpunk, ostatnio- ale nie, Cyberpunka usunęli później ze sklepu. Można było go kupić od razu normalnie na Wyjebali premierę. go w ogóle, no. Później go usunęli. No Nie, można. no tak, ale mi chodzi o to, jak on wyglądał, jak on chodził, wiesz, co tam się kurwa Ta działo. gra tak nie? naprawdę Tragedia tam była. powinna Żeby być... tu nie było czegoś w podobie na konsolach teraz, jak wypuszczą pełną wersję, nie? No oby. Znaczy, ja w ogóle powiem, że gadałem też z kolegami z innych redakcji, tak? No bo ja tam mam sporo tych znajomych. No i w sumie nie przypominam sobie, że ktoś pozytywnie się wypowiadał. Tutaj ludzie mieli sporo właśnie zastrzeżeń. Co mnie w sumie trochę dziwi, bo tak jak mówiłem, podobna bardzo wersja, jeżeli nie ta sama, bo ja nie mogłem niestety ograć tego teraz, bo się tak lagowało, była na targach i tam jakoś to działało normalnie. Co tu się zmieniło przez ten czas, że to demo, no, co dostaliśmy teraz, działa jak gówno, a jest prawie to samo? Znaczy, tak mi się wydaje, że jest prawie to samo, bo Znaczy, niestety nie mogłem się zagłębić. ja z tego co nie słyszałem, to że to jest całkowicie inne demo względem tych, które już mieliśmy.
Znaczy, wiesz co, na targach to nie było w sumie demo, tylko była jakaś taka, no, taki playtest Pre-alpha. trochę, tak? No coś takiego, tak? No bo ja spędziłem w A ja tym pół słyszałem godziny właśnie, na że to targach, całkowicie tak? inne jest względem tego, co już widzieliśmy, bądź mogliśmy zobaczyć. Czy zaczynało się, o ile pamiętam, chyba tak samo, jeżeli dobrze pamiętam. Rozmawiało się z Diegiem, właśnie podobny był bardzo dialog. Nie wiem jak dalej, bo niestety wydanie była tak tragiczna, że nie udało mi się po prostu nic praktycznie zrobić. Bo nie dość, że miałem te 32 FPS, to często spadały poniżej tej Tak jak na Steam wartości. Decku. Przypominam, że mam RTX 3060, tak, który kosztuje, nie wiem, 1600 zł chyba? To drożej niż mój Steam Także- Deck. No, także to są jakieś kurwa jaja w ogóle, totalnie, no naprawdę. Nie wiem kto w to będzie grał. Nie, jeżeli to tak zostanie, to ja nie wiem kto w to będzie grał, naprawdę. Bo to jest żart. To nie jest komputer do gier, tak? To jest komputer generalnie deweloperski, dlatego procesor jest potężny i nie, płyta. No wiadomo, ale bez przesady. Bez przesady, tak? Bez przesady. No ja teraz powiem, że na razie to jest tajne, tak? Nie mogę nic powiedzieć, ale grałem w taką grę, która na razie jest niezapowiedziana, która jest niezoptymalizowana i w ogóle nie wiadomo jeszcze nic o niej. Ja niedługo o niej powiem, na razie jeszcze nie mogę nic powiedzieć, ale ona chodziła lepiej niż ten Gothic. No i super. A chociaż wyglądała lepiej? Wyglądała w sumie podobnie, wiesz? Wyglądała Czyli całkiem na nieźle. Unrealu. I też była na Unreal 5. Także... Aj, ten Unreal nieszczęsny. Natomiast ja z tą drugą grą mam bezpośredni też kontakt i też będę cisnął, żeby nic nie odwalili. Będę ich pytał, będę ich ogólnie sprawdzał, tak? No to dobrze. A możesz powiedzieć Także, też no, jaki jestem gatunek zdziwiony, gry? że to Możesz tragicznie powiedzieć chodzi też po jaki prostu. gatunek gry? Nie, no na razie nic nie mogę powiedzieć, bo mi urwą łeb, wiesz? Bo na razie był pokaz tylko dla prasy, także... Ale niedługo będzie w każdym razie materiał, bo już się za niego wziąłem. Także mi się wydaje, że zainteresuje was. Ale To na razie tutaj nic nie mogę zatizuj powiedzieć. jakieś za miesiąc, 2. Nie, aż za miesiąc Będzie to to nie, będzie. niedługo, tak. Czego ciśniesz? Aż za miesiąc będzie. za miesiąc to za długo, tak? Ale będzie No, wcześniej. i tyle Ale wystarczy, nie no. mogę powiedzieć dokładnie No gdzie. i co? Kiedy? Można, ty się od Dobra, razu czyli- przypierdalasz. Nie powinniście się Podsumowując, kurwa, Tragedia. Gothic, tak, na tą chwilę ciężki temat. Ciężki temat i w sumie szkoda mi, bo ja jestem, tak jak mówiłem, fanem jestem. Mam te wersje na Switcha, te 1, 2, jestem zajebistym fanem tego Gothica, no i szkoda, że to tak wygląda. Będzie to nasza opozycja, bo my nie. Ja liczyłem, że No ale tam. to będzie A że działało wiesz, normalnie, ja tak? liczyłem, że jak właśnie wyjdzie ten remake dobrze wyjdzie, no to mówię, sprawdzę sobie jak tam odświeżą te systemy i tak wiesz, w sensie tą fabułę, tam zagłębić się w to wszystko, jak to tam, no ale no nie, jak to będzie tak kurwa chodzić i to będzie tak działać, w sensie te nawet mechaniki, no to dobra, to chyba odpuszczę sobie i to może być naprawdę w tym roku gruby niewypał. No liczę, że coś z tym zrobią, mam nadzieję, że coś z tym zrobią. To chyba robi Alchemia, mi się wydaje, to chyba jest studio, nie wiem czy nie ruskie, które odpowiadało za te porty na Switcha. Oni w sumie z tym portem Gothica 1 na Switcha zrobili całkiem niezłą robotę, bo tam ja wiem, że ludzie na nich wieszali psy, że to się przycina i tak dalej. Natomiast Gothic 1, on ma tak spieprzony silnik, że to się w pale nie mieści. On na Switchu działa dużo lepiej niż działał na kompie i jest nowe sterowanie. Także mi się wydaje, że trochę ludzie przesadzają, jeżeli chodzi o tego Gothica 1, ten port, tak? Wiesz, ten Mi się port wydaje, że zrobić zrobili to tam też, niezłą robotę. przynajmniej w mojej opinii, to nie był jakiś wielki wyczyn, w sensie kwestii wydajności, no bo na kompy, które wychodził Gothic, to wiesz, Switch to jest potężna maszyna. Tak, tylko że tam był silnik, jest tak zrąbany po prostu, że on się cały czas przycinał. To było na kompie i to też jest na Switchu. Natomiast na Switchu dostaliśmy przede wszystkim dużo lepsze sterowanie, bo sterowanie w Gothicu na kompie nawet na premierę było tragiczne. Tam był koszmar. O ile pamiętam, tam chyba myszkę się włączało opcjonalnie, bo nie było nawet obsługi myszki, tam trzeba było wcisnąć, że chcesz tą myszkę mieć. Także tam był koszmar po prostu. Oni zrobili całkiem niezłą robotę, mi się wydaje, jeżeli chodzi o ten port na Switcha. Myślę, że troszeczkę tam ludzie też przesadzają. Ja bym to widział, szczerze mówiąc, tutaj odbiegam od tematu, ja bym widział trochę nawet ten port na PlayStation.
Ale no tutaj odbiegam już od tematu, nie rozmawiamy o tym właśnie jedynce. W każdym razie no mi się wydaje, że kiepsko to wygląda, jeżeli chodzi o ten remake i spodziewałem się więcej. No i w sumie to by było wszystko, o czym mieliśmy powiedzieć. Mamy już ponad godzinkę, także nie chcemy też przedłużać. No nie, bo ostatnio widzowie też mówili, że za długo, także mi się wydaje, że na tym chyba powinniśmy Nie zakończyć. chcemy przedłużać. Szybko jeszcze, w co No. aktualnie gracie? W co aktualnie gramy? W Kingdoma gram. W moich I żyłach w sumie- płynie czyste Zobaczcie. Bloodbornium. Bloodborne jak zwykle. No jak tam ten Bloodborne? Najlepszy Souls-like? Nie, jeszcze na ten moment nie. Jeszcze ten nie, moment- To ale jeszcze dochodzisz do nie tego. doszedł nie doszedł do tego momentu. Ja go tam, wiesz, cały czas dźgamy. Przyciśnij go tam. Wiesz, tak. Nie, niech sobie tam na spokojnie leci, ale idzie mu czasami tak, że ja tylko czekam, aż będzie dźwięk łamanego pada. Ale jeszcze nie było. Nie, to nie te czasy. Kiedyś Ja bym może i przeszedłem tak całe, zrobił. także fajne. Ale nie, fajne. zajarany Mi się jestem w Bloodborne Quest, też powiem Nie podobał. no, dla mnie Bloodborne topka, nie? Jeżeli chodzi, to jest From Czy mi się Software, bardzo to podobało, ale- u mnie pierwsze miejsce. Ale Klimacik pierwsze miejsce jest. bym go nie dał, szczerze mówiąc. I mięsista walka. No walka jest spoko. A ten. Ty mówisz co? Kingdom Come? Kingdom No i jak Come wrażenia? ogrywam, szczerze Ale mówiąc... ty sam początek na Sam razie, nie? początek mam, ale szczerze mówiąc troszeczkę się spodziewałem więcej, tak? Prolog mi się nie spodobał. Poczekaj. Prolog mi się nie spodobał, szczerze mówiąc. Moim zdaniem prolog był trochę wydłużony i bardzo mi się nie spodobały te stawki takie paranormalne. Totalnie mi do tej gry to nie pasuje. Mam nadzieję, że później ich nie będzie. Tutaj no żaden spoiler, bo to Paranormalne jest... stawki? Które? No, A, jak to on te, idzie, dobra, halucynacje wiesz, tam. tak, Okej, dobra. o to mi chodzi, tak? To mi się O to, kompletnie okej. o tej gry nie klei, tak? Wybiło mnie to z rytmu totalnie, tego średniowiecza. Mam nadzieję, że później takich jajec nie będzie. No i też muszę przyznać, Nie, że raczej troszeczkę niektóre mechaniki mi jakoś tak średnio się podobają. Na przykład mycie się, tak? Wiadomo, było mycie się w jedynce, można było umyć się w bali, albo można było iść do łaźni, tak? Tutaj mamy coś takiego, że można jeszcze kupić se mydło samemu i umyć se ciuchy. I prać w rzece. No dokładnie, ale ktoś zrobił tak mądrze, że kupisz to mydło, pójdziesz do Bali, to nie można tego mydła użyć w Bali, tylko musisz iść nad rzekę. A w sumie nigdzie No nie jest tak, to napisane tak, no. o tym, także ja musiałem to na necie sprawdzić, gdzie kurwa się w ogóle można użyć tego mydła. No, ktoś powinien to zawrzeć w grze, nie? Bo w sumie, no nie wiem, teraz jakbym dostał to przed premierą, ja akurat nie dostałem, Nie, ale... masz, jak w pierwszej wiosce idziesz, tam jest to malutki stawik, siedzi babka, to ci wyskakuje. Tak, ale ja tam znalazłeś nie poszedłem punkt w ogóle, i wtedy masz, wiesz, malutkie okienko, ewentualnie możesz w tej księdze przeszukać, tylko tam znaleźć coś, to No jest ciężko jest. jak szukanie Ja skarbu. myślałem, No, że to w tej Bali normalnej. Poszedłem do tej Bali, a to ja mam nie chuja, nadzieję, nie? że jak ci się trochę rozkręci ta gra, zaczniesz robić tam główny wątek, chociaż tam No liczę, że mi się spodoba. bardziej, Tak? bardziej wciągają chyba poboczne. O, ja to- poboczne zawsze to ci się wszystkie robię, rozkręci. także wydaje mi się, że mi się spodoba. ja- Zobaczymy, nie? A ja aktualnie ogrywam Monster Huntera. Nie skończyłem Kingdom Come'a. Dostałem kluczyk od Capcomu, za co bardzo dziękuję, Monster Huntera Wildsa i Ciśniesz. Jestem oczarowany, jak chociaż w Worda w poprzedniego Monster Huntera, tylko bez dodatków, jak wyszedł na premierę, no to tam powiedzmy z 50 godzin ograłem. Tylko solo jakoś tak mnie z czasem po prostu... Ja nie miałem wtedy z kim grać. No solo to nudzi, Nie wiem, Monster ale- Hunter, nie? Ale ci powiem, że tutaj, nie wiem, od samego początku jakieś, kurwa, inne mam w ogóle nastawienia. Jakoś inaczej mi ta gra weszła. Jezu, i powiem ci, nie mogę się od tego oderwać. No tak dobrze mi się tnie te A potworki, jak tam z wszystkie te grafiką jest polowania. ogólnie? Usłyszałem, że kiepsko. No i właśnie tam nie wiem, co był ten wysryw, że 720p, tylko 720p to jest na tym, Na trybie FPS. powiedzmy, 60 FPS. najniższym trybie. Ja go nie używam. Ja gram na balansie w 120 Hz z wyłączonym limitem klatek, także one tam czasami gdzieś tam lekko spadną, ale powiedzmy masz jednak częściej bliżej tych 60, przy czym gra wygląda normalnie, nie? No nie taka wygląda aż paczka. tak jak w trybie rozdzielczości, ale nie ma takiej sraki mleka jak na tym No na tam tym to jest niższym tragedia. trybie. na tym I myślę, że niższym, to no. jest, jeżeli ktoś ma telewizor 120 Hz czy tam monitor i tego VRR-a i wszystko tam obsługuje, to ten tryb balans na 120 Hz i z wyłączonym limitem klatek to jest chyba najlepsze No to na ma zwykłej zwykłe playce PS5.
Tak, no, na zwykłej playce do grania. I ci powiem, bardzo komfortowo i daleko już doszedłem i walczyłem z naprawdę dużymi potworami, że tam, wiesz, wybuchało, kurwać pół mapy i nic się, i wiesz, i nie ma żadnego dyskomfortu, nic się takiego nie dzieje, że wiesz, że o kurwa, nie da się grać, muszę zmienić ten tryb, wiesz. To Gdzieś nie tam, do gdzie remake, dropy są, no nie, powiem ci, naprawdę, ale design ogólnie siadło mi przepotężnie. To Także zajebiście. panowie, kończymy Tak. i ja idę jeszcze zapolować coś przed snem, bo rano idę do pracy. Nie Call of coś Duty muszę teraz, uwalić tylko jeszcze. Monster Hunter. Jezu, ten Call of Duty, daj mi spokój, ja mam karnet do dokończenia, nie chce mi się, nie mam kiedy, a tu 6 teraz marca Wrócisz. jeszcze wychodzi Fragpunk. Ja cię znam, wrócisz. No muszę, no będę musiał, ale liczę, że ten Fragpunk wypali. Taki hero shooter 5x5, taki połączony trochę Valorant z Apexem, A, z kodem widziałem, wymieszane widziałem. takie. Totalnie Tak, nie dla jaram mnie. się tam. Nie, my tam się z Sadowskim jaramy, tam mamy zamiar grać, jeszcze może parę osób się zgarnie i liczę, że to wypali, bo to może być taki tytuł naprawdę na odmurzenie, ale też dobrze kompetytywny. I chłopaki tam mają, to studio ma zajebiste podejście, jeżeli chodzi do rozbudowy gry, do cheaterów i transparentności, powiedzmy, co oni tam robią, tam wiesz, bez ściemy wszystko gadają, także liczę, że wypali i że będzie kolejny dobry tytuł, w który będzie można pograć bez frustracji, jak na przykład w kodzie, nie? Gdzie chcesz sobie pograć na spokojnie i się nie da, bo cię cheatery z każdej strony atakują i No. to jest najgorsze, co może być. Także tyle. Idę polować, Dobra, wy się bawcie. dobra. No. To będziemy w Tyle takim było. razie kończyć. Dobranoc, do widzenia, do usłyszenia. Adios, Tak. muchachos. Dziękujemy bardzo wam za uwagę. Liczymy, że Trzymajcie wam się się. podobało. Dajcie znać, czy wam się podobało koniecznie w komentarzach i oczywiście mówcie feedback, co mamy poprawić, czy może jesteśmy w ogóle chujowi, czy nie. Także śmiało zgłaszajcie Tak. wszystkie opinie. Czy zawijać sandały. Czy za mamy zawijać sandały. Dokładnie. Dobra, dziękuję wam Dobra. bardzo. Elo. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Adios.